Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 16 stycznia 2025 roku. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a Państwo oglądacie i słuchacie 105 odcinek Nurdistriget NT Live. Witamy w naszej przestrzeni, witamy w naszych skromnych progach. Cieszę się, drodzy widzowie i słuchacze, że po raz kolejny jesteście z nami. Wspaniale, że zaglądacie do nas na LinkedIn, fantastycznie, że jesteście z nami na naszym Instagramie. Bardzo się cieszymy, kiedy możemy Was zobaczyć również w naszej bibliotece w YouTube i fantastycznie, że jesteście również z nami na Facebooku. Drodzy Państwo, właśnie dzisiaj pyknęło nam 6000 obserwujących naszego profilu, tak więc wielki dzień, fantastyczna okazja, nie tylko z powodu dzisiejszego spotkania z dwoma bardzo ciekawymi gośćmi, ale również dlatego, że dzisiaj właśnie minęliśmy tę szóstkę. To niech będzie to taka szóstka w totka. Liczymy na więcej, cieszymy się, że dostrzegacie Państwo naszą pracę i zwracacie uwagę na to, co mamy Wam do pokazania i do przybliżenia. Drodzy Państwo, jeszcze chciałbym również podziękować za jedną rzecz, za to, że zwracacie się do nas z różnymi kwestiami. Zwracacie nam uwagę na ciekawe tematy, jesteście tacy uprzejmi i mili i informujecie nas o różnych wydarzeniach. Dzwonicie do nas, piszecie, zdradzacie nam swoje tajemnice, dzielicie się swoimi przemyśleniami. Bardzo się cieszę, że darzycie nas swoim zaufaniem. Jest to dla nas wyjątkowa frajda, kiedy możemy na przykład jako pierwsi dowiedzieć się o czymś ciekawym, albo składacie Państwo w nasze redakcyjne dłonie Waszą pracę, tytuły naukowe, Wasze pomysły, Wasze marzenia i jest mi z tego powodu bardzo miło. I właśnie, kilka lat temu, może kilkanaście miesięcy temu, albo może już kilka, skontaktowałem się z jednym z naszych dzisiejszych gości, bo usłyszałem o książce W zaminowanym terenie. Nigdy jej wcześniej nie przeczytałem, nie można było już jej dostać. Pomyślałem sobie, skoro autor zrobił tyle dobrego dla ratownictwa medycznego, tyle wkładu włożył w ten nasz system, to należy zaprosić go do audycji NT Live. Nie udało się tego zrobić, bo kiedy zadzwoniłem, powiedział: dziękuję bardzo, to miłe, że zwróciłeś na mnie uwagę, ale to nie jest ten czas. Wrócę do Ciebie w odpowiednim momencie, wrócę do Ciebie w odpowiednim czasie i pokażę Tobie. Wtedy rozmawialiśmy o książce W zaminowanym terenie. Dzisiaj w zaminowanym terenie. Ta druga wersja. Już niebawem o tym będziemy rozmawiać. Ale kim był ten gość? Ratownik medyczny związany zawodowo z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, prywatnie tato i fantastyczny mąż, jak przekazuje żona. Autor monografii i artykułów związanych z tematyką szeroko rozumianego ratownictwa medycznego. Igor Żmudka, to jako pierwszy gość, a zaraz obok, zaraz przy nim, w fantastycznym zespole, jaki tworzy z własnym bratem, najbardziej oryginalnym, będzie Jakub Żmudka. Ale o tym, czym Jakub na co dzień się zajmuje, co takiego robi, to już w trakcie naszej rozmowy. Wspomniane przed momentem, drodzy Państwo, w zaminowanym terenie pokazało się na naszym rynku w 2018 roku. Było to wielkie wydarzenie z punktu widzenia merytoryki ratowniczej. Ratownictwo praktyczne było wydawnictwem tej publikacji. Monografia skupiała w sobie najistotniejsze tematyki konieczne do opanowania przez ratownika medycznego chcącego stabilnym krokiem wędrować przez ścieżkę swojego zawodu, w pozycji całkowicie porzucono tematykę związaną z medycznymi czynnościami ratunkowymi i skupiono się głównie na pacjentach w stanie zagrożenia zdrowotnego. Przeprowadzała książka czytelnika przez wybrane symptomy, jednostki chorobowe oraz proponowała ujednolicenie standardu badania pacjenta nie będącego w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Książka miała na celu wzbudzić zainteresowanie i pochylenie się, drodzy Państwo, nad grupą pacjentów, dla których przeprowadzana jest interwencja zespołów ratownictwa medycznego, ale bez decyzji o wdrożeniu medycznych czynności ratunkowych. W wyniku tego zamiaru zrezygnowano w niej w zupełności z czynności manualnych, farmakoterapii, elektroterapii, dobierania dawek leków i tak dalej. Miało to na celu przedłużyć życie tej książki. Jednocześnie publikacja kładała nacisk na zwrócenie uwagi na mylnie błahe symptomy, które w podświadomym albo w nieświadomy sposób mogły być pomijane przez medyków.
Skutkowałoby to oczywiście podjęciem błędnych decyzji i wdrożeniem niewłaściwych czynności medycznych. Od momentu wydania w zaminowanym terenie książka zyskała popularność, gdyż tematyka w niej poruszana była niszowa, mimo że opisywana w niej praktyka jest ratowniczą codziennością w naszej pracy. Cały nakład został wyczerpany, a dodruk, drodzy Państwo, nigdy nie został wznowiony. Temat o książce ucichł aż do dziś. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem dzisiaj w NT Live w 105 odcinku będzie Igor i Jakub Żmudka. Dobry wieczór panowie, witam Was najserdeczniej w NT Live. Dobry wieczór, cześć wszystkim, witajcie. Cześć Jacku. Cieszymy się, że jesteście z nami, zasiedliście już wygodnie, wspaniale, że dotarliście do nas, tutaj do studia NT Live. Tak jak powiedziałem na początku, kiedy pamiętasz, zadzwoniłem do Ciebie i poprosiłem o wywiad, no dobra, powiedziałeś, no później, przyjdzie czas, ale cieszę się, że ten czas właśnie nadszedł. No to prawda, mnie zaciągnąć przed internet, gdzieś publiczne wydarzenia to jest bardzo ciężko, jednak zawsze wolę pozostawać w cieniu i chyba tak mi pozostanie do samego końca właściwie. Nie czuję się nigdy, żeby być bardzo medialny, więc w ciszy i w cieniu można dużo rzeczy robić przyjemnych i przede wszystkim konstruktywnych. To do dzisiaj ten twój wielki coming out właśnie w 105 odcinku NT Live. Jak kiedyś było Rudy 102, to dzisiaj 105 będzie twoim chyba liczbą ulubioną, no podobnie jak Polska Syrena. Ale drodzy Państwo, zanim o gościach, to pozwól Jakubie, że jeszcze się zwrócę tylko do naszych widzów i słuchaczy. Dajcie znać w komentarzu, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Napiszcie z hashtagiem NT Live, tak żebyśmy mogli dotrzeć jak najdalej. Liczę na ciepłe pozdrowienia dla naszych gości. Myślę, że będzie im bardzo, bardzo, bardzo miło. Jakub, dobry wieczór. To chyba też jeden z twoich takich debiutów przed kamerą. Dokładnie. Jest to pierwszy raz, kiedy jestem tak, że tak powiem, mówić, a raczej o czym mam mówić, bo w sumie jest to mój pierwszy raz dokładnie w internecie w ten sposób. Cieszę się, że jesteś z nami. No ale drogi Igorze, ty, medyk rasowy, kawał chłopa, potężny gość, a nauczyciel akademicki, to takie wystąpienia dla ciebie to powinny być naprawdę błaha sprawa. No, moi studenci wiedzą, jak prowadzę zajęcia, dlatego dobrze, że nie robimy tego medialnie. ale no jasne, rozumiem, że no takie wydarzenie akurat dla nas też jest istotne, bo podejrzewam, że wspominałeś też o książce w zaminowanym terenie też, no wtedy co zaproponowałeś to spotkanie, wtedy co ten wywiad właściwie mówić o czymś, co już było i o tym, co właściwie nigdy nie było wznawiane, no to no też tak trochę, no zawsze są ludzie, którzy mogą coś więcej dopowiedzieć, coś więcej wnieść. Właśnie takie słowa, jak zapraszałeś do swojego studia, no to szacun, miło to się oglądało, miło się słuchało i właśnie nawet też nie czułem się tak na tyle silny, żeby występować w takim programie u Ciebie. Natomiast dzisiaj, jeżeli już mamy tą możliwość, żeby coś pokazać, coś zaprezentować i uśmiechnąć się przede wszystkim do tych ludzi, do tych użytkowników, którzy mają książkę i przede wszystkim do tych, którzy tej książki nie zdążyli zdobyć, no to jest, można powiedzieć, taka... Dostawałem dużo komentarzy, czy można zakupić tą książkę, czy można gdzieś ją dostać, czy nie mam jakiegoś egzemplarza dodatkowego, no niestety, no, musiałem zawsze odmawiać, ale to też no, ja odmawiałem z jednej strony, a z drugiej strony cisnąłem mojego brata w bardzo merytoryczny sposób, żebyśmy zrobili coś fajnego, coś konstruktywnego i udało nam się to wykonać. No i właśnie efektem tego jest to, że widzimy się dzisiaj, że możemy porozmawiać, że dałem się zaprosić na wizję, prawda? Fantastycznie. Teraz, kiedy tak pięknie opowiadałeś, pojawiały się już na ekranie NT Live osoby, które się z nami witają i pozdrawiają. Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja jest realizowana przez sekretarz redakcji NT Live, panią Jagodę Nowak, która w tym momencie najserdeczniej Państwa również pozdrawia. Pojawiają się kolejne osoby bliskie nam prywatnie, zupełnie z rodziny, ale też te związane bardzo mocno ze środowiskiem ratownictwa medycznego w Polsce. Paramedyk Polan, ratownictwo, Krzysztof Kotliński. Kłaniam się Tobie, Krzysztofie, życzę Tobie wszelkiego dobrego w 2025 roku. Dziękujemy za pozdrowienia. Fajnie, że jesteś dzisiaj z nami. Jest z nami również Tomek Zaborowski, który napisał, że dzisiaj będzie petarda.
postaramy się, żeby przynajmniej dobre z tego były kapiszony. A czy wystrzelą, to czas, drogi Tomaszu, pokaże. Jędrzej, dobry wieczór. Chory jesteś, chłopie, no to kuruj, no bo jak będziesz taki zaglunglany do pacjentów jeździł? Jakub, gratuluję twojego sukcesu ostatnio, słyszałem, wspaniale, pięknie, jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Pan Piotrowski Michał, nie miałem nigdy okazji poznać, witamy po raz pierwszy w NT Live. No, cześć Michał. Cześć Michał. Cieszę się bardzo. Słuchajcie, wczoraj zakończyły się Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym w Szczyrku, a dzisiaj już profil mistrzostw nas pozdrawia. Proszę koniecznie dać znać, jak tam wrażenia po wczorajszym wielkim dniu i wielkim spotkaniu. Wspaniale, że Marek Wojewoda, przyjaciel NT Live, jest dzisiaj z nami i kolejne osoby dzisiaj będą się pojawiać. Zaprzyjaźniony również z kanałem Nurdistriget NT Live Tomasz Górecki. Serdecznie się Tobie, Tomaszu, kłaniam. Życzę Tobie dużo zdrowia. Jeden z największych miłośników medycyny taktycznej, Romek Orlik, który jest z nami. Witam Ciebie, Romanie. Drodzy Państwo, to niesamowite, kiedy możemy się przywitać z Wami na antenie, kiedy możemy porozmawiać, a Wy jesteście z nami. Kiedy dzisiaj przed rozpoczęciem audycji Igor zadał mi pytanie, jak to wszystko powstawało, jak to się wszystko złożyło, że NT Live powstało, to faktycznie to jest zbieg kilku takich okoliczności. I tak w życiu jest. Muszą się spotkać albo ludzie, albo sytuacje, żeby się pewne rzeczy udało robić. No to dobra, to Igorze, to tak zrzucimy Was trochę najpierw w kilka ciekawych redakcyjnych pytań. Coś się musiało wydarzyć w Twoim życiu, że uznałeś, że zostaniesz tym ratolem, czy to zupełny przypadek, czy to może w 4. pokoleniu już służysz pacjentom z plecakiem na plecach? Nie, ja miałem od samego początku taki zamysł, drogą iść tą ścieżką, rozwijać się i poszedłem, właściwie poszedłem tą ścieżką i jestem dzięki tej ścieżce teraz u Ciebie. No to myślę, że ta ścieżka, faktem, że była wyboista, że czasami były rzucane kłody pod nogi, ale po tych kłodach można zbudować fajną drabinę, żeby się wspiąć jeszcze wyżej. Także akurat pod tym względem to wszystko dobrze się poukładało i za chwilę coś pokażemy, co się udało. Jakub, ty nie jesteś medykiem, powiedz mi, jak to być bratem, ziomalem medyka w domu? Czy to utrudnia jakoś tam sytuację, czy non-stop gada o tych OZW i urazach, czy raczej macie wspólne tematy, które poruszacie i macie się dobrze? No ja powiem, że Igor jest perfekcyjny, jeżeli chodzi o oddzielanie pracy od domu. Faktycznie, jeżeli chodzi o jakieś takie wspólne tematy, to mamy ich ogromnie dużo, mamy bardzo dużo wspólnych zainteresowań. Naprawdę, jeżeli chodzi o takie dogadywanie się rodzinne, to jak najbardziej na same plusy. Powiedz mi, a czy ty się interesujesz chociaż odrobinę tą naszą dziedziną życia, jaką jest medycyna przedszpitalna, czy w ogóle medycyna stanów nagłych, czy raczej podchodzisz do tego jako jedno ze swoich wielu hobby, jakie posiadasz? No powiem, że jeżeli jakieś tam ciekawe artykuły, coś ciekawego można było się dowiedzieć, to jak najbardziej, zwłaszcza też, że Igor często mi przedstawiał jakieś nowe rzeczy, które to albo wchodziły, albo już sam Igor po prostu odkrywał na nowo, więc pod tym względem można powiedzieć, że to było na zasadzie takiego zainteresowania, nie takiego głównego, ale właściwie na takie mniejsze hobby. Fantastycznie. Drodzy panowie, zawsze na początku naszego spotkania, naszej audycji, zawsze pytamy, gdzie nas dzisiaj pozdrawiacie, skąd do nas dzisiaj będziecie mówić. Wiemy doskonale, że pochodzicie z pięknej, malowniczej miejscowości, uwaga drodzy państwo, Chechło. I właśnie stamtąd, między innymi Patrycja Ży nas pozdrawia. No to, a dzisiaj gdzie do nas, skąd do nas mówicie i gdzie, w jakim mieście, może w jakiej części Polski zaaranżowaliście wasze studio NT Live? No, to jest studio domowe, właściwie studio domowe, domowej roboty, przygotowane w miarę nie tak na szybko, tylko z małymi, jak to zawsze, technicznymi problemami, ale na tyle jest przyjemnie, że możemy się czuć swobodnie, także przynajmniej jeden stres z głowy. No, można powiedzieć, że tak. No właśnie. Także też pozdrawiamy wszystkich z Chechła, koło Olkusza, Chechło Klucze, koło Olkusza, Pustynia Błędowska, to właśnie te tematy. Tutaj mamy to małe studio w małej lepiance. Przy dużej pustyni. Tak, przy dużej pustyni. Słuchajcie panowie, zadam to pytanie obu wam, tylko chciałbym, pewnie obraz tej odpowiedzi na to pytanie będzie inny. Jakub, Igor, jak dla ciebie ważna była książka W zaminowanym terenie, która w 2018 roku została wydana, a ty, Jakub, z kolei jak ty patrzysz na taką publikację,
i może czy miałeś okazję ją przeczytać? To może Igor. Znaczy ta aplikacja w zaminowanym terenie, no to, znaczy nie aplikacja, tylko publikacja, przepraszam, właśnie, no to ona powstawała, ona nie była pierwszą książką, która ona była wydana. Pierwszy raz skupiłem się jeszcze za czasów studiowania, to udało nam się wydać taką monografię dotyczącą właśnie badań podmiotowych i przedmiotowych w ratownictwie medycznym. To była taka mała publikacja, która została wydana przez wydawnictwo uczelniane, tam gdzie studiowałem. I właściwie tą drogą poszedłem właściwie, bo od samego początku, jak zaczęła się moja przygoda z ratownictwem, to wiadomo, stany nagłe, wszystkie stany, które są krytyczne, od wstrząsów wzwyż, zatrzymania krążenia, no to wiadomo, że to jest chleb powszedni dla ratownika, powszedni w czasie studiowania, ale pierwsze praktyki pokazały, że to ratownictwo, ono ma tą drugą stronę medalu, o której mało się mówi. No to więc jeżeli się mało o niej mówi, to mało jest rzeczy, które mogą w tej kwestii rozwijać. Jak jest mało rzeczy, które rozwijają, no to znowu to skłania do tego, żeby coś stworzyć albo spróbować przynajmniej dać jakiś nurt, jakiś tor, którym można podążać. I właśnie ta pierwsza monografia, która ona była napisana, no to właśnie skupiała się na takich rzeczach, ale to było takie właśnie błądzenie we mgle. Nie miałem właściwie doświadczenia jeszcze takiego zawodowego, nie miałem przekroju takich zarysów interwencji, do których najczęściej jeździmy. No i właściwie te interwencje, one sprawiły, że nie czułem się komfortowo w pracy, ale sam z sobą nie czułem się komfortowo, bo miałem wrażenie w takiej podświadomości, że gdzieś mam tą lukę, która ona jest taką nicością, niczym właściwie. No i w zaminowanym terenie ta książka, która była wydana, no to ona właśnie wypełniała tą lukę. Ona jakby skupiała się na tych wszystkich pacjentach, którzy nie są w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, ale są w stanie zagrożenia zdrowia lub mogą być w stanie zagrożenia zdrowia. No teoretycznie idąc tym torem rozumowania, jeżeli interwencja jest przyjęta, no to pacjent znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia i my jedziemy to zweryfikować, zbadać, potwierdzić, ewentualnie potem takiego pacjenta klasyfikować. No i właśnie to sprawiało tą największą trudność i stąd też właśnie był pomysł na tą literaturę, czyli właśnie na ten podręcznik w zaminowanym terenie. No i spotkałem na swojej drodze, jeszcze go skończę, że spotkałem na swojej drodze Przemka Gancarczyka. Przemek, jeżeli oglądasz, to bardzo Cię pozdrawiam, bo to też on był, można powiedzieć, takim współtwórcą tego pomysłu w ramach tej medycyny, ratownictwa praktycznego, gdzie daliśmy właściwie życie tej publikacji i ona mogła trafić właśnie do tych wszystkich odbiorców i szczerze, wahaliśmy się obydwoje, jak to będzie wyglądać, bo książka z tematyki niby powszechnej, ale niszowo, opisująca stany nienagłe, no to czyli coś, co tak teoretycznie ratownika nie powinno interesować, ale z perspektywy systemu i do czego jeździmy, no to jest nasz chleb powszedni. No, to jest, jeżeli ktoś by się mnie zapytał, Igor, ile razy intubowałeś w tym miesiącu? No, nie intubowałem w tym miesiącu. Igor, ile razy badałeś w brzuchu pacjenta? No, średnio 3-4 razy na każdym dyżurze. No i to jest właśnie ta zależność, ta równowaga, która ona była zaburzona i ta książka miała tą równowagę po części równać. Jasne. A Jakub, ty miałeś okazję przeczytać taką książkę, która może nie jest najbardziej specjalistyczna, jeśli chodzi o dziedzinę medycyny, ale jestem przekonany, że tam było mnóstwo materiałów, które wymagają posiadania tej wiedzy podstawowej. Miałeś okazję ją przejrzeć albo przewertować? I jakie masz zdanie w ogóle na temat publikacji medycznych, takich, które gdzieś wpadły w Twoje ręce przez Igora? No cóż, nie ukrywam, że kiedy tam były jakieś ciekawostki, ciekawe rzeczy, to z chęcią tam mogłem zajrzeć, coś tam poczytać, dowiedzieć się, ale nie ukrywam, że w tamtym okresie 2018 roku nie było to coś, czym byłem szczególnie zainteresowany, zwłaszcza, że jeszcze wtedy byłem na etapie edukacji, więc fakt faktem Igor się pochwalił tą książką, czekaliśmy na to oczywiście całą rodziną. Muszę przyznać, że wszystko tam było fajnie spisane, nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ale sam układ i jak to było przedstawione było jak najbardziej na plus. Okej, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, pozdrawiacie, kolejne osoby pozdrawiają naszych gości, pani Natalia, dobry wieczór, dziękuję bardzo, że pani trzyma kciuki za panów, za Igora, za Jakuba. Mam nadzieję, że trochę również i za nas, pani Natalio. Pani Ania również nas pozdrawia takim krótkim, ale jakże rzeczowym czołem. Koniecznie klikajcie, drodzy Państwo, ten hashtag NTLive, bo kiedy na przykład wpisujecie później
#NTLive na Facebooku, to wyświetli się Państwu wszystko to, czym zajmujemy się na co dzień. Pierwsza audycja powstała w 2020 roku, gdzieś około wakacji. W czerwcu tego roku mieliśmy 100. odcinek NTLive, gdzie jak Państwo pamiętacie, zaprosiliśmy do rozmowy dwóch panów profesorów, pana profesora Roberta Jerzego Ładnego i pana profesora Roberta Gałązkowskiego, z którym rozmawialiśmy o przyszłości ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej w Polsce. Jak to będzie wyglądało, drodzy Państwo, za pół roku, za rok, za 5 czy za 10 lat, zależy w głównej mierze od nas. Właśnie uformował nam się największy, najważniejszy nasz urząd ratowniczy. Za chwilkę oddamy w Państwa dłonie coś, co z pewnością się w świecie ratowniczym przyda i zachęcam wszystkich Was do tego, żeby Wam się chciało, bo właśnie panowie dzisiaj, ich postawa i obecność mówi o tym, że to chcieństwo warto uprawiać. Tak więc wszystkich tych, którzy piszą prace naukowe, robią ciekawe rzeczy, badania, bądź piszą książki, pokazujcie to i tak jak powiedziałem na początku, fajnie, że dzielicie się tą wiedzą i tymi doświadczeniami z zespołem redakcji NTLive. Pozdrawiamy raz jeszcze, kto tu się pojawił, tak, kolejne osoby, fajnie, że jesteście z nami. To co panowie, czy to już jest taki czas, te 20 minut na rozluźnienie, czy jeszcze potrzebujecie się czymś rozluźnić? My już się rozluźniliśmy wcześniej. No, myślę, że to już czas. Zabrzmiało dziwnie, dobrze, że tam wiesz, zaraz będą komentarze, czym żeście się tam rozluźnili, tak jest. Dobrze, drodzy Państwo, 16 stycznia 2025 roku, zapiszcie tę datę wielkimi literami w swoich ratowniczych kalendarzach. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, bracia i siostry, dzisiaj na antenie NTLive w zaminowanym terenie 2.0, drugie wydanie, ale ma taką swoją nazwę. To wielki dzień nie tylko dla Igora, dla Jakuba, to nie tylko wielki dzień dla całej rodziny chłopaków, ale też dla całego środowiska medycznego w Polsce. Panie i panowie, naprawdę warto posłuchać, co dzisiaj będzie się działo na naszej antenie. Igor, gratulacje, wielkie brawa. Dzięki Jacek, ale to są nie tylko zasługa dla mnie. To nie byłbym w tym miejscu, nie moglibyśmy pokazać, Jacek, tego dzieła właściwie, które już mam przed sobą na laptopie, za które wszyscy będziemy oglądać, gdyby nie mój brat. Właśnie mój brat przełożył wszystkie moje pomysły, to co miałem w głowie, przełożył to na język, który jest teraz dominujący właściwie. Ale jeszcze nie wszystkie rzeczy. No jeszcze nie wszystkie, wiadomo, że wszystko się rozwija, wszystko jest drobnymi krokami i to w sumie jak ja bym chciał, żeby było wszystko na zero, to zawsze Jakub jako to moje drugie oblicze, spokojnie Igor, mamy czas, nie śpieszymy, powoli i to tak zawsze mnie wygasza, ale to dobrze, bardzo dobrze to wyszło. Fakt, że było to rozciągnięte w czasie, ale słuchajcie, drodzy panowie, drodzy państwo, to jest taki moment, że należy przybliżyć sylwetkę Jakuba, bo na początku tak skromnie, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, żeby na początku audycji NTLive nie opowiedzieć bardzo o naszych gościach. Jakub Żmudka, pasjonat programowania w strukturze C/ oraz grafiki zarówno tradycyjnej, jak i 3D, co pozwala mu w projektach łączyć techniczne podejście z kreatywnością. Ten system, tak zwany C# to nowoczesny obiektowy język programowania stworzony przez firmę Microsoft, został zaprojektowany jako część platformy NET, aby umożliwić tworzenie różnych rodzajów aplikacji. Programowanie w strukturze, o której teraz jest mowa, drodzy Państwo, oznacza, że programowanie w strukturze, o której jest mowa, oznacza, że programiści mogą korzystać z jego zaawansowanych cech i narzędzi, aby pisać kod w sposób przejrzysty, wydajny i modułowy. Oto kluczowe aspekty programowania, o których dzisiaj pewnie w techniczny sposób dowiemy się od naszego gościa. Obiektowe programowanie, typy danych i silne typowanie,
Platforma net, biblioteki, programowanie asynchroniczne, programowanie funkcjonalne, tworzenie aplikacji graficznych, tworzenie aplikacji webowych, tworzenie gier. Przed Państwem jeden z najlepszych ekspertów w tej dziedzinie w Polsce, Jakub Żmudka. Gratuluję, Jakubie. Dziękuję bardzo, chociaż mam wrażenie, że to jest trochę aż ponadto powiedziane. I to jest też w sumie, można powiedzieć, że jedno z moich hobby. Ważne, żeby robić to, co się lubi. To jest prawda, no to jest prawda. Brawo, no bo aż się chciało powiedzieć. Jesteś najbardziej wtajemniczonym informatykiem w dziedzinie ratownictwa medycznego w Polsce. Nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawy, ale życzyłbym sobie, żeby wszyscy informatycy w Polsce mieli taką wiedzę i taki zasób, choćby teoretyczny, związany z medycyną przedszpitalną. Chylę przed tobą czoła. Nie jestem w stanie, dziękuję po prostu, bo nie jestem w stanie bardziej powiedzieć tego. Dobrze, zanim pokażemy, słuchajcie, w kilku zdaniach, ile to trwało, jak to długo trwało, czy to są kilkanaście miesięcy, czy kilkadziesiąt, od momentu, kiedy żeście sobie to wymyślili, do momentu, kiedy jesteśmy dzisiaj. To może z punktu widzenia merytorycznego, Igor, jak to się stało, że uznałeś, że właśnie aplikacja będzie dużo lepszym rozwiązaniem na kontynuację w zaminowanym terenie? Ogólnie książka, która była wydana, ona była wydana trochę też, może nie w innej epoce, bo to wcale nie było tak dawno temu, ale miała pewne ograniczenia dotyczące aktualizacji. No, medycyna ciągle się rozwija, tak jak ratownictwo właściwie. Ratownictwo jest dziedziną medycyny, którą też się pielęgnuje i też, żeby cały czas być na bieżąco, być na top w naszej wiedzy, no to cały czas musimy czytać, dokształcać się, aktualizować dane. No a książka, która ona była wydana w 2018, no nie? W 2018 roku. No, tak. Ona po prostu już może nie to, że odeszła do lamusa, ale ja bym już jej nawet nie polecał tej książki właściwie. Z mojej perspektywy teraz, jak ja tutaj siedzę. To jest książka, która ona na tamte czasy była dobra, spisywała się i tylko miała też ograniczenia i zdawałem sobie sprawę z tego, że ona te ograniczenia ma, bo nie było żadnego postępowania ratowniczego, ani farmakologii czy farmakoterapii. Ale to był celowy zamysł, żeby tylko wybadać grunt, czy słuchacze, czy użytkownicy takiej książki, takiej publikacji byliby w stanie być gotowi na taki właśnie wariant edukacyjny. No, sądząc po sprzedaży nakładu, no to byli gotowi i było tego za mało. No i właśnie to też w momencie, kiedy podjąłem tą decyzję o kontynuacji tej książki, żeby wydać coś, co byłoby takim uśmiechem właśnie w stronę książki, ale jednocześnie czymś bardziej rozwiniętym i czymś, co można aktualizować, no to wtedy wpadłem na ten pomysł i przedstawiłem ten pomysł mojemu bratu, który na początek, jak to mój brat, no nie wiadomo, możemy spróbować, ale w końcu się zorganizowaliśmy i spróbowaliśmy, no i właśnie tak powstała właśnie ta aplikacja w zaminowanym terenie 2.0. To jest forma aplikacji, to jest rzecz na tyle innowacyjna, może nie innowacyjna, bo tych aplikacji na rynku medycznym już jest sporo. Wszystkie, które przeglądałem i to też nawet z takiej mojej perspektywy, można powiedzieć, że tworzymy aplikacje, tworzymy, nagle na rynku pojawia się aplikacja dla ratowników medycznych, no to kupujemy aplikację i patrzymy, no jest podobna, ale nie to, o czym myślimy. Dobra, kontynuujemy, wpada kolejna aplikacja, kupujemy, patrzymy, przeglądamy, to jest dobre, ale jeszcze nie to, co ja bym chciał. I tak, no i doszliśmy finalnie do tego momentu tutaj, gdzie postanowiliśmy upublicznić nasze dzieło, które nam zajęło prawie ze zbieraniem materiałów 8 lat. A samo tworzenie aplikacji 4 z Twojej perspektywy? No będziemy wchodzić w 4. rok. No 4 lata, tak żeby to już żeby to mogło ujrzeć światło dzienne, no to... Okej, i dobra, i powiedz mi teraz, Jakub, przyszedł Igor i powiedział, brat, robimy to, jestem gotowy mentalnie, nie wiem, gdzie nas to wszystko zaprowadzi, ty jesteś mózgiem operacji z punktu widzenia merytorycznego, jeśli chodzi o informatykę. Jak to się zaczęło? Kartka papieru narysowałeś, miałeś jakiś pomysł na to, czy po prostu to wychodziło spod ołówka, spod klawiatury jak dobry obraz malowany pędzlem? No, zaczęło się głównie od tego, że sam pomysł aplikacji Igor miał już dosyć dawno temu, jednak czułem, że moje umiejętności w tej dziedzinie jeszcze nie są do końca na tyle rozwinięte, żeby czegoś takiego się podjąć.
Kształciłem się dalej, oczywiście, tak jak wspominałem, w formie hobby. Próbowaliśmy kilka różnych wersji robić tej aplikacji, różne systemy próbowaliśmy testować do tego. No i koniec końców przystąpiliśmy do takiego jakby pierwszego traktowania tej aplikacji już na poważnie. Dalej miałem wrażenie, że to było zbyt ambitne na tamten czas. Sam system jakby był rozrysowany. Udało się nam z tego skonstruować taki bardzo prosty program, który składał się głównie z tego, że były 3 paski, 3 panele, na których z jednego panelu można było wybrać objawy i czynniki ryzyka, w drugim panelu były pokazywane właśnie te wybrane elementy, a trzeci próbował skalkulować, jaka choroba jest najbardziej adekwatna do tych wybranych elementów. Jednak nie było to do końca ani to edukacyjne, ani specjalnie merytoryczne. Nie było to też w żadnym stopniu innowacyjne, bo jednak wystarczyło wyszukać w samym internecie coś w oparciu o te objawy, które się wpisywało i już samo w sobie to miało więcej informacji. Więc można powiedzieć, że sama aplikacja była do tego szkieletu, bo to już w sumie tworzyło sam szkielet, dodawane nowe funkcje, które stawały się coraz bardziej jakby przejmować prowadzenie w tej całej aplikacji, do takiego stopnia, że sam ten szkielet poszedł trochę do tyłu, ale dalej tworzy bardzo ważną funkcję. Pokażemy. Co zostaje w skrócie pokazane. Jednak nie muszę też, raczej muszę powiedzieć, że aplikacja też była przepisywana, cały kod był zmieniany, bo wszystkie te pomysły, na jakie mój brat wpadał, musiałeś napisać od zera tak. Musiałeś to stworzyć. No, trochę to przekraczało po prostu jeszcze etap, na którym to było tworzone, więc... Okej. Powiedz mi teraz, Igorze, za moment pokażemy to wasze dzieło i chciałem też, drodzy Państwo, w tym momencie podziękować panom Igorowi i Jakubowi za to, że Nordic Triget jako firma, jako partner została zaproszona do współpracy, a bardzo się cieszę, że redakcja NT Live mogła objąć jako tak naprawdę jedyna objąć patronatem medialnym dzisiejsze spotkanie i całą aplikację. I chciałem też panowie wam za to zaufanie bardzo podziękować w imieniu swoim, w imieniu sekretarz redakcji NT Live i w imieniu wszystkich naszych reporterów, tak więc bardzo wam za to dziękujemy. No, my również. No, również dziękujemy. Igor, poradzimy sobie. Powiedz mi, kwestia materiałów, książki, jeszcze raz książki, wszystko to, co w tej aplikacji się znalazło, to jest ogrom wiedzy. Jak to zgromadziłeś, jak to grupowałeś, jakżeś sobie z tym kolosem poradził, żeby później wrzucić to wszystko na barki Jakuba, żeby on to mógł przerobić na języki informatyczne? To jest właściwie na samym początku, no wiadomo, jakieś materiały już miałem po wydaniu tej publikacji książkowej w zaminowanym terenie, no to te materiały, one już były dostępne, ale trzeba było jeszcze też patrzeć na kwestie aktualności tych materiałów. No wiadomo, że część materiałów, one szybko się zdezaktualizuje, dlatego żeby być też na bieżąco, no to musiałem też podjąć, to była właśnie taka jedna z kluczowych, głównych decyzji, jak gromadziłem materiały do tej wersji, tej drugiej części. To był wariant ścieżki albo podręcznikowej, albo artykułów naukowych. I ja wybrałem tą ścieżkę podręcznikową. Ja potrzebowałem po prostu, czułem się bardziej na siłach, jeżeli mogłem zajrzeć do podręcznika, który był opisywany jako pod redakcją naukową ważnych w medycynie osobistości i dla mnie to były podwaliny, na których ja mogłem się opierać. Musiałem mieć twardy fundament. Ja tutaj absolutnie nie mówię, że artykuły naukowe są złe, bo akurat jeżeli chodzi o rozwijanie, o rzeczy badanych, badawczych, no to wiadomo, że te artykuły, no to one są zawsze są bardziej na topie, natomiast jeżeli chodzi o kwestie podstawy, no to jednak musi to być podręcznik. W artykułach naukowych bardzo czego mi brakowało, no to było to, czego chciałem uniknąć, tworząc książkę. Ja potrzebowałem do stworzenia książki materiałów, które byłyby przedstawione w ten sposób, żebym mógł wyłuskać to, co jest najistotniejsze dla ratownika i przełożyć to na język zrozumiały dla wszystkich.
to ta książka, która ona była w 2018 roku wydana, no to ona nie była paradoksalnie dla instruktorów ratownictwa, czy wykładowców akademickich, czy trenerów ratownictwa, tylko to była książka dla zwyczajnego, normalnego ratownika, który jeździ na co dzień w systemie, co przychodzi rano na dyżur, ubiera polar, wchodzi do karetki i pracuje. To była literatura z myślą tylko właściwie o takich pracownikach i to był ukłon z mojej strony właśnie w ich kierunku. No i teraz książka, ona miała pewne ograniczenia, bo tylko tyle chorób, tak były opisane objawy, tak były przyczyny, taki był szkielet opisania interwencji. No i to już odeszło, można powiedzieć, może nie do lamusa, bo część jest wykorzystywana dalej, ale jest wykorzystywana, ale w lepszy sposób i bardziej taki przystępny dla użytkownika, bym to tak powiedział. Także już jak wybierałem, no to wybierałem podręczniki, mimo wszystko. Jasne, wspaniale, dobrze. I teraz jak to wszystko zostało właśnie, drogi Jakubie, wrzucone na twoje barki, to było bardzo skomplikowane? Czy to dla ciebie, dla programisty, dla osoby, która się tym fascynuje, to nie był jakiś wielki kłopot? Były jakieś ogromne wyzwania dla ciebie, żeby właśnie nasz medyczny świat zamknąć w tej pięknej aplikacji? Powiem szczerze, że to był ogromny problem na samym początku, zwłaszcza, że wszystkie te informacje, które Igor zdobywał, próbował mi przekazywać, żebym sam je wprowadzał. Było to uciążliwe, bo miałem wrażenie, że mogę popełnić jakiś błąd, może coś źle wpiszę i Igor będzie miał dodatkową robotę przez to. Zacząłem w ten sposób właśnie robić narzędzia, dzięki czemu właśnie Igor był w stanie dodawać nowe funkcje, nowe rzeczy do aplikacji w tym samym czasie, kiedy ja ją tworzyłem, dzięki czemu robiliśmy ją równomiernie. Znaczy zrobiłeś aplikację do stworzenia aplikacji. To po prostu były zwykłe narzędzia, które po prostu ułatwiły nam pracę, żebyśmy byli w stanie robić wszystko na jednym projekcie. Moi koledzy ze stacji, których serdecznie pozdrawiam, wiedzą, na czym polegała ta praca i wiedzą, jak schodzili do wyjazdu o 2 czy tam 3 w nocy, gdzie byłem w tym miejscu na stacji. Także myślę, że wszyscy wiemy, o czym mówimy. Wiecie co, teraz mam jedno takie pytanie do waszych bliskich. Wiem, że słucha nas twoja żona, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, i mama, i wszyscy. Napiszcie, drogie panie, w komentarzu, albo ci, którzy znają chłopaków na co dzień i widzieli, co oni wyprawiali, jak to ostatnie dni wyglądały. Czy było dużo stresu, było dużo poddenerwowania? Przyznajcie się, dajcie tutaj upust swoim emocjom i możecie napisać, co chcecie pod naszym dzisiejszym wydarzeniem. Przypomnę, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, 105 odcinek Nurdi Striget and Life. Jakub i Igor są naszymi gośćmi. Rozmawiamy dzisiaj o zaminowanym terenie, wersja 2.0. Czekamy na wasze komentarze, czekamy na wasze pozdrowienia. Jest nam bardzo miło, że do nas zaglądacie. Cieszę się bardzo. Pan Piotr pozdrawia z Tarnowskich Gór. Igor, gratuluję, niesamowitą masz wiedzę. Cieszę się bardzo. Wspomniani wcześniej przez nas reporterzy NT Live, Katarzyna Bielat pozdrawia z przedłużającego się dyżuru, a tutaj pan Dominik napisał, że Igor nie śpi od 2 dni. Tak więc strzelajcie z ucha dzisiaj. Warto posłuchać też, jak to wyglądało z waszej strony, kiedy obserwowaliście braci, którzy zrobili kawał dobrej roboty. Tak więc raz jeszcze wam za to dziękujemy. Dobrze, panowie, to teraz umówmy się w ten sposób, że przyjmiemy taką wersję, że na przykład udostępnimy naszym widzom i słuchaczom wgląd na tę aplikację i będziemy o niej opowiadać. My znikniemy, drodzy widzowie i słuchacze, z ekranów, ale cały czas was słyszymy, cały czas was widzimy. Pani Jagoda będzie reagowała na wasze komentarze i będzie odpisywała. Przepraszam, że nie będą one się przez moment pojawiały na naszym nagraniu, ale naszym celem jest to, żebyśmy nagrali wszystko to, co panowie mają do pokazania, wraz z komentarzami Jakuba i Igora, i o merytoryce, i o technikaliach. Chłopaki, wiecie, drodzy państwo, 4 dni się przygotowywali, nie? Ten występ, tak więc to nie jest słaba rzecz, nie? Tak więc chcielibyśmy dzisiaj z tego naszego odcinka wyciąć ten konkretny fragment, który pojawi się później w naszych mediach społecznościowych, który będzie swoistym takim oprowadzeniem was po aplikacji w zaminowanym terenie 2.0. Co wy na to? Mam nadzieję, że wam się taka wersja podoba. Panowie, myślę, że chyba pójdziemy w tym kierunku, jak żeśmy rozmawiali. Jasne. No to dobrze. Pani Patrycja napisało, że było bardzo dużo stresów
od wielu dni, pewnie wielu tygodni. Cieszę się bardzo, że kolejne osoby nas pozdrawiają. Pan Wojtek na Pyrawie. W każdym spotkaniu rodzinnym była rozmowa o tworzeniu apki i włożyli kawał serducha do tego. Tak więc, panie Wojtku, dzięki za komentarz. Piszcie tam, niech się dzieje pod wydarzeniem. Udostępnijcie też w swoich mediach społecznościowych rozmowę z chłopakami. Będzie nam bardzo miło, kiedy dotrzemy do większej ilości odbiorców. Tak więc co? Panie główny reżyserze informatyku, jesteśmy gotowi. Tak. No to proszę. No to tak, jeżeli już mamy przed sobą właśnie nasze dzieło, nasze wspólne małe cacko, no to parę słów w ogóle na temat interfejsu w ogóle i zasadach właściwie tworzenia tego, co tutaj Państwo widzicie. No to widzimy tutaj głównie 4 bloki i 6 bloków poniżej, które są bardziej związane z taką obudową tej aplikacji niż samą aplikacją. Natomiast z samego otwierania tego pudełka ciasteczek, no to trzeba byłoby też sobie podkreślić jedną ważną rzecz. Przed każdym kliknięciem, przed włączeniem tej aplikacji pojawiają się informacje na temat zasad korzystania, na temat zasad użytkowania tej aplikacji i musimy dokładnie, czytelnie, ze zrozumieniem przeczytać wszystkie wprowadzenia, jeżeli chcemy w pełni korzystać z tej aplikacji. Znaczy, bardziej unikałbym i nie zachęcałbym do tego, żeby od razu zagłębiać się w te elementy, które nas interesują, bo przez to, że pominiemy właśnie te wprowadzenia, no możemy się czuć może nie rozczarowani, ale tacy nawet niepełni w tym, co oglądamy, co widzimy. Dlatego też każde właściwie okno, które my dysponujemy tutaj na naszym monitorze, no to 4 główne okna, czyli jako znajdź, czyli jak się wszyscy możemy domyśleć, jest to taka swego rodzaju wyszukiwarka elementów, które nas i wyłącznie interesują. Elementy diagnostyki różnicowej, czyli kolejny KMCR, co oczywiście odnosi się do skrót karty medycznych czynności ratunkowych, no i schematy badań podmiotowych i przedmiotowych, czyli to jako podsumowanie tego, czym się skupiała książka w dużej mierze. No ale też, żeby od samego początku też zacząć to opisywać, no to klikając w element znajdź, będzie krótkie wprowadzenie do tego, co się możemy spodziewać w samej wyszukiwarce, czyli właśnie choroby, objawy, czynniki ryzyka, farmakologia, notatki i wartość EBM. To sobie jak zarysowywać, żeby też nie siedzieć do 12 w nocy na temat tej aplikacji, bo to kilka godzin można w ogóle o tym mówić. Dlatego też większość podejrzewam, że słuchaczy sobie sami to odkryjecie we własnych, czy właśnie na dyżurze, czy właśnie w domowym zaciszu, tak że będziecie sobie to po kolei mogli przeglądać. No i teraz, jeżeli już klikniemy sobie właśnie w zaakceptowanie tego wprowadzenia, no to mamy tutaj główne menu, w którym widzimy właśnie w lewym górnym rogu odnośniki, czyli dysponujemy 432 chorobami, 494 objawy, 653 czynniki ryzyka jako przyczyny, farmakologii 50, wiadomo, bo jest opisywana farmakologia głównie z perspektywy zespołu ratownictwa medycznego typu P, wartość EBM 151 elementów, no i notatki, o których też trzeba będzie powiedzieć, bo one tak naprawdę to one robią najwięcej roboty w tej aplikacji. Ale to od samego początku. Domyślnie, jeżeli wejdziemy sobie w tą zakładkę, no to przenosi nas to do wszystkich chorób, które mamy. No i teraz powiedzmy, że jeżeli interesuje nas dana choroba, powiedzmy, zaznaczmy sobie, no nie wiem, migrena powiedzmy, migrena. Jedyne właśnie, to do czego też zachęcam, żeby nie pisać pełnych fraz w wyszukiwaniu, jeżeli byśmy już z tego korzystali tak typowo zaawansowanie, tylko jeżeli wpiszemy sobie kilka liter frazy, która nas interesuje, no to już aplikacja sama nas odeśle do tego, o czym najprawdopodobniej myślimy. Musimy też pamiętać o tym, że ponad 400 chorób to może się wydawać dużo, ale to nie jest dużo. To jest tak naprawdę 1/3 bazy danych z ICD-10, aktualnie z ICD-10, także to są choroby, no to czym się sugerowałem? No to są choroby, które one są statystycznie najczęściej widoczne w klinicznych, w dokumentacji medycznej, którą uzyskujemy od pacjenta. Dlatego jakby właśnie te elementy bardziej mnie skłoniły do tego, żeby je wyłuskać pod kątem tych chorób i je tutaj wrzucić w tą aplikację i je odpowiednio opisać. Także jeżeli mamy już frazę, nazwę, która nas interesuje, no to klikając w nią oczywiście możemy wejść dalej, co nas prowadzi do już
typowej przynależności do czym jest migrena, czyli jako, że w klasyfikacji CD10 znajduje przynależność do chorób układu nerwowego, jest prosty opis, czym ta migrena jest, jak do tej migreny dochodzi. No i też dodatkowo jakby po lewej stronie tego ekranu widzimy też możliwość odniesienia się do objawów, czynników ryzyka, diagnostyki różnicowej, patofizjologii, patogenezy, proponowanej farmakologii czy ratownictwa. O tym też wspomnę sobie indywidualnie, bo to za chwileczkę zresztą. Opis mamy już docelowo zaznaczony. Objawy, które są charakterystyczne dla migreny, czyli to, czego się możemy właściwie albo w jakim obrazie klinicznym ta migrena może nam się przedstawiać. I tutaj też dodam, odnośnie materiałów, które gromadziłem na temat potrzebne do tworzenia tej aplikacji, no to one są, tak jak podkreślałem i jeszcze raz podkreślę, z wiedzy podręcznikowej. To nie są dane pozyskiwane z internetu, tylko to jest twarda literatura, która jakby dała mi tą podstawę, że mogę się na niej swobodnie opierać i właściwie całe to piśmiennictwo, które jest ujęte, które myślę, że na początku też Państwo widzieli, no to każda publikacja, każda choroba, która tutaj jest, każdy objaw czy czynnik ryzyka znajduje swój opis i miejsce pochodzenia właśnie w tym piśmiennictwie. Także to jest w roli takiego mojego bezpieczeństwa. No aplikacja musi mieć jakąś wartość, musi czymś być obudowana, no i właśnie dlatego też to piśmiennictwo jest takie obszerne. No, jak pamiętam, no ponad 450 w ogóle publikacji książkowych jest brana w charakterystyce właśnie piśmiennictwa, ale to sobie Państwo, wejdziemy do tego na chwilkę. Czyli mamy właśnie możliwość zaznaczenia sobie objawów, które są charakterystyczne dla migreny, charakterystyczne bardziej lub mniej. Tutaj nie ma rozrachunku, tak samo jak czynniki ryzyka, czyli właściwie wszystkie te czynniki, które mogą stanowić przyczynę do wystąpienia migrenowego bólu głowy. Diagnostyka różnicowa, którą również widzimy, no to daje nam możliwość oczywiście krótkiego wprowadzenia i dodatkowo przechodzimy tutaj do elementów tych jednostek chorobowych, które mogą być różnicowane z migreną, ale to też musicie Państwo wiedzieć, że to jest podstawowa diagnostyka różnicowa, to nie jest wersja zaawansowana, to jest całkowity taki pogląd tylko, żeby rozbudować naszą wiedzę medyczną, naszą z perspektywy ratownictwa medycznego. Także mamy tutaj odnośnik, powiedzmy, że migrena, jako że ból głowy, mogą być zaburzenia widzenia, nudności, wymioty. Mamy odnośnik właśnie na przykład do guza mózgu, gdzie jeżeli go klikniemy, no to znowu nas przechodzi do kolejnej zakładki, gdzie możemy sobie w ten guz mózgu jako definicję wejść. No i dodatkowo, że guz mózgu już jest stanem zagrożenia życia, to ta choroba z tej perspektywy jest opisana z możliwym ryzykiem. Właśnie dlaczego jest stanem zagrożenia życia, jest argumentacja, że ryzyko rozwoju epilepsji i powikłań z tym związanych, wzrostu ciśnienia śródczaszkowego, także wszystkie choroby, które są ujęte w aplikacji, te, które są zaznaczone jako klasyfikacja zagrażająca życiu, no to mają właśnie takie tego typu intuicyjne, proste, przejrzyste opisy. No ale więc jeżeli wyjdziemy sobie z tego, bo guz mózgu nas nie interesuje, no to przechodzimy sobie oczywiście do migreny. Jakbyśmy chcieli wrócić do guza mózgu, no to mamy klepsydrę, gdzie sobie możemy płynnie przechodzić pomiędzy dwoma jednostkami chorobowymi. O czym warto wspomnieć, na razie ta zakładka ostatnio przeglądanych wspiera do 5 ostatnich elementów, które były kliknięte, więc to z pewnością będzie później rozbudowywane. Obecnie to wspiera do 5 ostatnich elementów. Ale wystarczające, bo tak z perspektywy właśnie jak kogoś interesuje dany dział, no to kręci się właśnie w tych 5 elementach, tych najbardziej te, które są typowe właśnie do tego głównego rozpoznania, w którym się bawimy. No ale dobrze, no to jest, jeżeli jesteśmy przy tej migrenie i wchodzimy w patofizjologię i patogenezę, czyli to jest tak samo opis, można by powiedzieć, taki całkowicie podstawowy. To jest opis, który ma na celu jakby przybliżyć nam zrozumienie tej choroby, żebyśmy nawet z perspektywy studentów, no w dużej mierze ta aplikacja jest nie tylko dla zaawansowanych ratowników, którzy na co dzień pracują od 10 tam 15 lat w systemie, tylko również dla studentów ratownictwa, żeby oni nie uczyli się chorób na pamięć, żeby oni bardziej te choroby oni je zrozumieli, jak one wyglądają. Jeżeli uczymy się na pamięć, no to najpewniej o tym zapomnimy za jakiś czas, zwłaszcza jeżeli nie będziemy z tym obcować. To jest też tak, jak można by powiedzieć, że w ratownictwie się obserwuje zjawisko takiego tendencyjnego rozwoju, że jeżeli jest ratownik, którego bardziej interesuje dział neurologii, no to wiadomo, że ten dział chirurgii czy chorób wewnętrznych no będzie gdzieś tam na dalszym planie. No normalne, zrozumiałe. A natomiast jeżeli kogoś znowu interesuje badanie brzucha, czynniki chirurgiczne, ginekologiczne czy internistyczne w oparciu o te bóle brzucha, no to wiadomo, że będzie w tym bardziej rozbudowany niż z kolei w pozostałych elementach, które też są dla nas z perspektywy ratownictwa
Dlatego tutaj ta aplikacja, ona ma na celu właśnie ujednolicić te schematy tych opisów, żeby wszystko było dobre i przejrzyście zrozumiałe. Także, no co, mamy możliwość przejścia dalej, czyli zapoznaliśmy się z treścią tutaj tej patofizjologii i patogenezy. No i krótki opis jako wpływ czynników ryzyka podatności osobniczej i od strzałki, czyli to powoduje to powoduje to powoduje jako skurcz naczyń mózgowych, to powoduje fazę aury, potem jest rozszerzenie naczyń, zwiększenie ich przepuszczalności, co powoduje wystąpienie objawów klinicznych. Także to są takie, można powiedzieć, może nie tyle, że bardzo proste opisy, bo w książce, tak, to jeszcze do tego się odniosę, że jak książka była komentowana, to nie powiem też przez jakie środowisko, ale spotkałem się właśnie z taką opinią, że jak to było, jak ja to mówiłem, że to jest, że obnażyłem medycynę jak zwykłą ladacznicę. No, można powiedzieć, że medycyna nie jest sztuką, tylko nauką ścisłą, więc im nauka jest prostsza, tym łatwiej dojść dalej, prawda? I tutaj po tej patofizjologii i patogenezie jest proponowana farmakologia w oparciu o leki, które dysponujemy w ambulansie jako zespół ratownictwa medycznego typu P. Dodałem tą farmakologię i teraz w tej farmakologii, czy właśnie proponowanej farmakologii, czy proponowanym ratownictwie, to ja wszedłem teraz na zaminowany teren, bo w obszarze tylu publikacji, tylu artykułów naukowych, tylu podręczników, które wydawane są właściwie z bardzo dużą częstotliwością, znajdują się bardzo duże, może nie duże, ale detalistyczne rozbieżności, których nie da się z tej perspektywy uniknąć. I tutaj uśmiech w kierunku właśnie wszystkich ratowników, którzy będą tworzyć nasze izby ratownicze, że będziecie mieli też mnóstwo pracy nad tym, żeby ujednolicić dla ratowników procedury. Ja nie mogę się tego doczekać właściwie, kiedy to nastąpi, bo wtedy będziemy mieli możliwość płynnej, prostej pracy na określonych zasadach i określonych standardach. Także też dziękujemy za to, co robicie i trzymamy za Was kciuki i liczymy właśnie, że doprowadzicie tą sprawę do finalnego końca, pozytywnego końca dla nas wszystkich. Dlatego tutaj, tak jak mówię, odnośnie tej proponowanej farmakologii, i tutaj, co tutaj w tym widzimy właśnie w tej farmakologii? No, widzimy wszystkie leki z wybranej literatury, która podkreśla zasady stosowania tej farmakoterapii. Czyli widzimy tutaj Dexaven, widzimy tutaj leki z grupy NLPZ-ów, widzimy tutaj nieopioidowe leki przeciwbólowe, metoklopramid i te wszystkie leki, jeżeli byśmy mieli w nie kliknąć, no oczywiście jak najbardziej możemy. Jeżeli klikniemy sobie powiedzmy w lek typu Dexaven, no to będziemy mieli argumentację, dlaczego jest wskazany w momencie migrenowego bólu głowy, dlaczego powinniśmy go podać i kiedy powinniśmy rozważyć jego podanie. No i też dodatkowo dawka. No, dawka 10 mg. No czemu tak? Jest albo 8, albo 16, albo 4, tak się dziwnie liczy. Też jestem zdziwiony, ale to jest, tak jak mówię, wszystko zaczerpnięte z literatury medycznej. Jeżeli jest tak w grubym podręczniku, no to też nie jest moją rolą, żeby ten podręcznik podważać, zwłaszcza, że jeżeli jest ten podręcznik tworzony przez bardzo znakomite autorytety w dziedzinie medycyny, to już, tak jak mówię, my jako ratownictwo jesteśmy w dużej mierze grupą wykonawczą, a decyzyjną, no to już myślę, że całkiem niebawem. No ale co dalej? Zawsze możemy wejść sobie w informacje o tym leku, no i jeżeli w ten lek sobie już wejdziemy, no to mamy informacje o tym leku, czyli wskazania do stosowania, czyli wtedy, kiedy możemy sobie taki lek podać, możemy sobie, idąc dalej, w kolejnych kafelkach mamy opis mechanizmu działania w oparciu o farmakokinetykę, również ujęte w kilku zdaniach, żeby nie rozpisywać tego na 4-5 stron A4, tylko żeby to było proste, przyjazne i przejrzyste, ale jednocześnie zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego. No i tak samo mamy prosty opis, jaki efekt uzyskamy w skali makro od podania Dexavenu do efektu, który my chcemy uzyskać, czyli właśnie podanie Dexavenu przez cały mechanizm, który zaczyna się tworzyć w organizmie w ustroju do momentu zmniejszenia stanu zapalnego, reakcji alergicznej, zmniejszenia obrzęków powodzenia zapalnego, czy też właśnie zwiększenia stężenia glukozy we krwi. I tutaj przede wszystkim tak samo to, co jest istotne z tej perspektywy, no to są też również wskazania i przeciwwskazania. Czyli jeżeli już klikniemy sobie w tą zakładkę, no to mamy już typowo wskazania dla chorób, dla objawów i dla czynników ryzyka,
właśnie lek w postaci deksawenu. No tutaj widzimy, że jest w 14 chorobach, no i ma tajemnicze na czerwono 23. No to kliknijmy. No i teraz lek możemy mieć wskazany właśnie w przypadku astmy, w przypadku migreny, w przypadku POHP. No i mamy tą migrenę, z którą pracujemy od samego początku włączenia naszej aplikacji. No to jeżeli mamy miejsca wskazane, żeby ten lek podać, to mamy też przeciwwskazane, czyli wszystkie elementy, wszystkie choroby, które ten lek nie byłby wskazany. Wszystko oczywiście zgodnie z literaturą podmiotu i literaturą przedmiotu twardych podręczników. Co jest tutaj innowacyjne w tej kwestii, no to, że zdecydowałem się dodać interakcję tego leku. Czyli w tym momencie, kiedy prowadzimy interwencję, kiedy przeprowadzamy wywiad, sample, wywiad old-card, wywiad, który dotyczy informacji chorobowych pacjenta, o dokumentacji medycznej, z którą się zapoznaliśmy i mamy przegląd leków, jakie pacjent zażywa, to mamy możliwość rozważenia czy deksawen w połączeniu na przykład z insuliną, jaki może być efekt, czego się możemy spodziewać. Czyli w tym momencie właśnie na zasadzie prostej kalkulacji matematycznej, czyli jako deksawen plus insulina równa się i tak dalej, i tak dalej. Czyli właśnie tutaj prosty, intuicyjny opis, żeby to też nie było bardzo rozciągnięte, bardzo rozległe, żeby to umiejętnie budowało wiedzę medyczną, ale też żeby to nie przytłaczało. Z tej perspektywy, jak pracujemy z tą jedną jednostką chorobową, no to o przytłaczaniu mówiąc, jednostek chorobowych jest 400 ponad, więc teoretycznie jest co robić przez cały rok z tą aplikacją. Także tutaj właśnie nawet z tej perspektywy, jakbym się znowu mógł odnieść do książki, no to ja z książki od momentu jej wydania kilka razy korzystałem, a tą aplikację zabieram normalnie do pracy na wizyty. Często się do niej odnoszę, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie niespecyficzne sytuacje, niespecyficzne kwestie. Zawsze sobie mam możliwość, żeby sobie to kliknąć. Po prostu mam możliwość wzięcia książki na wizytę. To jest właśnie dobre. I po interakcjach leku, wracając właśnie do kwestii dawkowania, no to mamy możliwość właśnie przejścia sobie w dawkowanie, gdzie wyrzuci nas do kolejnego okienka, gdzie mamy możliwość właśnie zapoznania się w dawkowaniu w jednostkach chorobowych, w jednostkach objawowych, właśnie jednostka chorobowa oznaczona innym logiem niż ikonka właśnie objawu, czy nawet jako czynnika ryzyka. Ale to sobie o tym też powiemy sobie to później. Także to jest najistotniejsze właśnie w tym. Tutaj, co jest też istotne, że jeżeli byśmy sobie mieli to cofnąć, oczywiście, bo pracujemy więc wracamy sobie do migreny i tutaj warto było powiedzieć na temat notatek. I teraz tak, aplikacja, ona jest przygotowana w ten sposób, że ona ewoluuje razem z użytkownikiem, że jeżeli ratownik, który korzysta z tej aplikacji, ciągle pogłębia wiedzę, czyta jakąś książkę, nawet w formie luźnej rozmowy, personel szpitalny, lekarz, jakiś konsultant, gdzie wymieniamy się jakimiś spostrzeżeniami, gdzie ktoś nawet nam może powiedzieć, z jakiej książki korzystać, albo nawet usłyszeć, że jest inne postępowanie na podstawie jakiejś literatury, no to zawsze możemy sobie kliknąć notatkę i tą notatkę stworzyć, czyli w tym momencie, że tutaj warto wspomnieć o tym, że ten system tworzenia notatek obowiązuje do każdego elementu, który może zostać, że tak powiem, kliknięty. Każdy element, który znajduje się w aplikacji, do niego może być przypisana własna unikalna notatka, która będzie zawsze wyświetlana dla tego elementu. Tak jak mój brat pisze notatki do migreny, one będą zapisane tylko w migrenie. Tak, no zaraz to pokażemy właściwie, bo jeżeli sobie zapiszemy tak na szybko właśnie tą notatkę i powiedzmy wyszlibyśmy całkowicie do ekranu głównego aplikacji, no i teraz jeżeli byśmy sobie chcieli tą notatkę odnaleźć w całej tej bazie, tak jeszcze, żeby było bardziej przejrzyście, w ten sposób robimy, no to ta notatka już jest zapisana właśnie w pamięci aplikacji. Co jest też istotne z technicznego punktu widzenia, no to jest to, że Jakub zaimplementował tą opcję, że zapisujesz, jak to mówisz? To jest jako odnośnik. Cała ta notatka, możesz kliknąć w ten element, to jest oczywiście wprowadzenie. Jest to odnośnik do całego tego elementu, do którego była dopisywana notatka. Ona się wyświetla jako ostatni element, w którym to było opisane. Można ją modyfikować z tego panelu, można ją usunąć, bądź też oczywiście dodać coś nowego i zapisać ponownie. No właśnie, z racji tego, że przy migrenie nie robimy to, no to, że usuwamy notatkę
Wracając do ekranu głównego, już tej notatki nie ma. Także jak widziałem też od niektórych testerów, którzy bawili się tą aplikacją przed tą oficjalną premierą, no to mieli bardzo dużo zapisanych notatek i to jeszcze właśnie z takich źródeł, gdzie nawet ja z tych źródeł nie korzystałem. Właśnie to jest moim zdaniem najważniejsza część tej aplikacji. To nawet można byłoby zrobić aplikację, która jest z notatek i myślę, że też by to nawet przeszło, ale tutaj właśnie zaimplementowaliśmy to, bo daliśmy możliwość użytkownikowi rozwój ewolucji tej aplikacji razem z użytkownikiem. Jacek, wyobraź sobie, jedziesz na kurs ALS-u, gdzie dowiadujesz się nowych rzeczy, żaden problem, żeby stworzyć taką notatkę, nawet z perspektywy głównego pulpitu, że powiedzmy... Zgadzam się. Tworzysz na przykład nowe zalecenia. Teraz, drodzy Państwo, tylko informacja, ktoś napisał, co to za aplikacja, dopiero dołączyłam, w zaminowanym terenie 2.0, tak się nazywa aplikacja. No i teraz zobacz, jeżeli sobie dasz nowe zalecenia, zapiszesz sobie tą notatkę, no to wtedy znowu wychodząc, to teraz ta notatka, ona znajduje się zapisanych tutaj w notatkach. Widzisz, jak tutaj mamy kwestię właśnie chorób, objawów, czynników ryzyka, to tutaj mamy zapisaną własną notatkę z nowymi zaleceniami EPALS, powiedzmy. Tam możemy wpisać całkowicie wszystko, ale no właśnie, i to jest to ograniczenie, że możemy wpisać tak naprawdę wszystko, dlatego też dobrze jest, że jeżeli popieramy się czymś, no to żeby to było na pewno nowe, albo żeby to było twardym podręcznikiem poparte, albo najnowszą wiedzą medyczną z artykułów naukowych. No tak jak mówię, że no, rynek ratowniczy no, dzieli się na podręcznikowców i na artykułowców. No, wiadomo, że myślę, że z czasem, tak jak będzie się rozwijała nasza Izba Ratowników, no to myślę, że to będzie wszystko ujednolicone. No a jak to będzie ujednolicone, no to znowu z perspektywy technicznego, to co Jakub właśnie też powiedział, zaktualizowanie takiej aplikacji, no to jest kwestia jednego weekendu, gdzie właściwie jest grupa chorób, które będą jakby w naszych standardach postępowania, no to można zmienić całe ratownictwo, można dodać nową farmakologię na podstawie leków, które już mamy. Także to jest właściwie nawet z perspektywy dewelopera jako mnie, dodać nowy lek to jest kwestia godziny, dwóch. Oczywiście o ile mam wszystkie podręczniki i całą literaturę na biurku. No także no moim zdaniem, no Jakub, no rewelacja, że ty na to wpadłeś w ogóle, żeby coś takiego zaimplementować i żeby to jeszcze było z odnośnikami do różnych elementów. No to tutaj sądzę, że jeszcze warto wspomnieć w kwestii tych własnych notatek, które mogą być tworzone, dodawane i zmieniane. Aplikacja działa całkowicie w trybie offline. Internet jest wymagany tylko do pobrania najnowszych wersji oraz nie pobieramy żadnych danych, które są tutaj wpisywane. Aplikacja działa kompletnie lokalnie, nie wymaga elementu poza samymi aktualizacjami. No to prawda, no dlatego też no, każdy może się rozwijać indywidualnie właściwie, czy potem no, ktoś ma tak samo aplikację i no słuchaj Igor, bo akurat wpadły nowe zalecenia dotyczące hemofilii, a skąd masz? No ze strony ministerialnej, no to git, no to w takim razie też sobie to pobiorę, też sobie mogę to zobaczyć, też można zaktualizować i właśnie w dużej mierze jak będziemy jeszcze robić podsumowanie na temat tej aplikacji, to jeszcze chciałbym właśnie się pochylić nad jedną rzeczą, ale to już jak będziemy przy samym końcu. Czyli jak sobie wróciliśmy właśnie do tego głównego menu, nie, bo z migreną już się chyba rozstaliśmy, prawda? No to idąc dalej, kolejny element, który bym chciał tutaj poruszyć, no to są te objawy, 494 objawy, ale one też, oczywiście po przeczytaniu wprowadzenia, te objawy, które one są tutaj ujęte, no to one nie są tylko i wyłącznie pustymi kafelkami. Jeżeli byśmy chcieli sobie zobaczyć objaw w postaci pierwszy z brzegu właściwie, asymetria twarzy, no to możemy sobie kliknąć właśnie tą asymetrię twarzy i to znowu nas przeniesie do opisu prostego, czyli asymetria twarzy jako widoczne zaburzenie symetrii twarzy. Krótki, prosty opis, ale poniżej są najczęstsze patologie, jednostki chorobowe, którą tą asymetrię twarzy mogą i też wymienione właśnie jako porażenie nerwu twarzowego, jako udar mózgu, jako wady wrodzone i tak nawet po całkowicie zeskrolowaniu urazy, operacje, choroby mięśniowe i to wszystko właśnie mamy tutaj możliwość sobie poprzeglądania na szybko. Najbardziej podstawowe, najbardziej intuicyjne i najbardziej proste i przejrzyste. Tak, żeby, no powiedzmy nawet będąc w trakcie, albo może nie w trakcie, tylko jadąc na interwencję, mamy niespecyficzny objaw, który możemy sobie wpisać, no to wpisujemy sobie objaw i mamy możliwość przejrzenia go. Ja też nie gwarantuję, że ta aplikacja ona zawiera wszystkie objawy, jakie są, ale myślę, że z perspektywy obserwacji na pewno większość.
to tak jak mówię, to jest z perspektywy obserwacji i jeżeli jest kwestia coś nowego do dodania, no to taki jest plan, że wychodzi coś nowego, wychodzi nowa aktualizacja, w nowej aktualizacji są informacje o tym, co jest na nowo dodane, tak żeby użytkownik też nie czuł się zagubiony w użytkowaniu tej aplikacji. No i też idąc dalej, poza tymi prostymi opisami, które w tym głównym trzonie są tak samo możliwe choroby, czyli możliwe choroby, które już są związane typowo z asymetrią twarzy. One nie są klasyfikowane na podstawie układów ICD-10, tylko są wrzucone wszystkie w jeden pułap. To, co jeszcze mogę wspomnieć o tym systemie możliwych chorób z objawu, bądź też czynników ryzyka, polega to na tym, że aplikacja sama wyszukuje w każdej możliwej chorobie, która istnieje. Myślę, że to jest ogólna taka wiedza, którą mogę się podzielić. Nie jest to w żadnym stopniu jakoś skomplikowane z perspektywy technologicznej, a jeżeli chodzi o kwestię taką praktyczną, myślę, że to jest bardzo przydatny system, który może Wam pomóc. No więc właśnie. No mamy asymetrię twarzy i znowu powiedzmy wchodzimy w jakąś chorobę, powiedzmy boreliozę, choroba z Lyme. No to czyli znowu mamy kolejne okienko, jakby w tym głównym panelu wyszukiwania, że możemy sobie właśnie o tej chorobie przeczytać, potem szybko możemy sobie z tej choroby wyjść do tej asymetrii twarzy za pomocą tej klepsydry. I możemy sobie dalej wertować, co jeszcze nas interesuje, co jeszcze byśmy chcieli sobie właśnie poczytać. O zakrzepica zatoki jamistej na przykład, no to mamy, czemu jest stanem zagrożenia życia jej patomechanizm, jeżeli byśmy byli zainteresowani, diagnostyka różnicowa, no to, ale że w diagnostyce różnicowej jest borelioza, no to do tej boreliozy sobie wróciliśmy. No i znowu to, co nas interesuje, do asymetrii twarzy i znowu jesteśmy w panelu, który nas najbardziej interesuje. I to jest właśnie to, co Jakub też powiedział, że ten odnośnik do tych 5 elementów to moim zdaniem mi wystarcza. Nie daję gwarancji, że wszystkim użytkownikom będzie to pasować, ale na pewno z tej perspektywy mojej jest to na razie optymalne i dobre. No chyba, że jest coś, co jest tutaj niedodane, no to zawsze możemy sobie dodać notatkę, powiedzmy z jakąś inną jednostką chorobową. Warto wspomnieć o tym, że cały ten system tworzenia notatek oczywiście będzie rozwijany dalej. Będzie tutaj więcej narzędzi, które będą ułatwiać tworzenie właśnie własnych notatek, które ktoś może uznać za warte do dodania. Myślę, że dodanie kilku nowych interaktywnych elementów do tego też w niedalekiej przyszłości będzie dodane. To i to mi chyba zostanie dzisiaj albo na kilka dni nawet, to i to. No, myślę, że wystarczy. Dobra, jeszcze do 3 lecimy. Zapisujemy notatkę. Znowu wychodząc do ekranu głównego, włączamy znowu aplikację, chcemy sobie przejrzeć notatki, no to mamy notatkę do asymetrii twarzy, czyli znowu wracamy do tego menu, które nas interesowało, do notatek, gdzie widzimy to, co zapisaliśmy sobie przed chwilą. I to jest niezależne od tego, czy robimy to przez perspektywę tutaj, czy robimy to przez swojego smartfona, no to i tak cały mechanizm jest ciągle ten sam. Dobrze, no to myślę, że teraz jest kolejny panel. Dobra, kolejny panel, już to sobie wyjdziemy. No i kolejny panel, no to są czynniki ryzyka. No to czynniki ryzyka to są wrzucone nie tylko same czynniki zewnętrzne, wewnętrzne, czy środowiskowe, ale też przyczyny różnych chorób. I sama zasada nawigowania się w tym jest dość podobna i też jest intuicyjna właściwie. No, w pierwszej kolejności to wszystko idzie alfabetycznie w tym momencie, no to czyli począwszy od dekad życia, które no nie zawsze są determinujące. Jeżeli właśnie klikniemy sobie tylko determinujące, no to automatycznie usunie nam te dekady życia, bo choroba może wystąpić w każdym wieku. Właściwie niektóre choroby mają naukowo udowodnione, że występują w różnych ramach wiekowych, dlatego też musiałem to też tutaj ująć. No ale powiedzmy teraz, jeżeli byśmy znowu byśmy wchodzili w kwestię opisów, gdzie mamy powiedzmy astmę oskrzelową, tak samo z brzegu, żeby nie przedłużać, no to astma oskrzelowa, ale opisy już nie polegają na opisie samej astmy, tylko na mechanizmie powikłań, co może ta astma powodować. I to tak samo, czyli znowu tak samo w kilku zdaniach, w kilku opisach, to co może ta astma nam, z czym się możemy spodziewać pracując z pacjentem z astmą. Czyli właśnie zaostrzenie astmy, rozwój POHP, zakażenia płucne, czy odma opłucnowa, czy
zwiększona podatność na tlenek węgla, nadciśnienie płucne i hipoksemia. Znowu jest możliwość zrobienia własnych notatek, możliwości wyszukiwania chorób, które tak, dokładnie, tak. należą do tego czynnika. No i tak samo jest jako proponowana farmakologia. Dokładnie, czyli w tym momencie leki wskazane znowu, które są typowe do astmy ostrzelowej na podstawie literatury podręcznikowej. No i znowu to, co mówiliśmy sobie na samym początku, że pracujemy z deksawenem, no to znowu przechodzimy do panelu, gdzie możemy sobie do tego leku wejść, zobaczyć sobie interakcje, które nas interesują, wyjść sobie z powrotem do czynniku ryzyka, jakim jest właśnie ta astma oskrzelowa. I z tym pracowaliśmy i tutaj z powrotem do tego wracamy. Także do rozwoju wiedzy dobre. No i co właściwie? Jeszcze jest jedna rzecz, co bym chciał właśnie tutaj poruszyć, jeżeli chodzi o kwestie objawów, o kwestie chorób, no to na przykład właśnie jeżeli jesteśmy przy astmie, niektóre właśnie elementy, z którymi się Państwo na pewno spotkacie korzystając z tej aplikacji, jest taki żółty tekst, że posiada zalecenia diagnostyczne. Jeżeli sobie właśnie w to wejdziemy, w tą astmę, to w dziale proponowanego ratownictwa znajdzie się nie tylko postępowanie, to jest też to, co musimy tutaj przetoczyć i przeczytać, że postępowanie medycznych czynności ratunkowych należy stosować adekwatnie do zaleceń towarzystw naukowych w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną. Widoczne w aplikacji odniesienia do postępowania i farmakoterapii, to musi wybrzmieć, ja to będę podkreślał, pochodzą z wybranych źródeł podstawowej literatury medycznej, wybranych źródeł, na której w dużej mierze opierają się zasady ratownictwa medycznego i związanych z nimi medycznymi czynnościami ratunkowymi. Podstawowa literatura medyczna. Tak jak tu jest tylko ponad 400 chorób, to jest tak samo ponad 400 parę podręczników. To nie są wszystkie podręczniki, jakie są dostępne. Musicie mieć Państwo tego świadomość, że rozwijając tą aplikację będziemy się opierać na nowych podręcznikach, na wszystkim, co będzie wychodziło jako nowe, jako twarda literatura, ale ja obrałem ścieżkę podręcznikową i ja z tej ścieżki na razie nie będę schodził. Więc to jest takie moje postanowienie i mówię, twarda literatura. No i teraz, jeżeli sobie właśnie wejdziemy w kwestię tego proponowanego ratownictwa, no to mamy w punktach potencjalnie to, co możemy robić z tym pacjentem. Czyli począwszy od tlenoterapii, od leków wziewnych, od leków podawanych dożylnie, no i też do decyzji dotyczących transportu, czyli powiedzmy transport do oddziału chorób wewnętrznych z zaplecem oddziału intensywnej terapii, pacjenci pediatryczni, wskazania do hospitalizacji, czyli wszystkie takie elementy, które są typowe ułatwiające naszą decyzję dotyczącą ratownictwa, no to są właśnie wrzucone właśnie w tym proponowanym ratownictwie. To nie jest wymagane ratownictwo, czy rekomendowane, to jest proponowane. To czy będziemy się sugerować tym, ok, natomiast też w aplikacji jest ujęte, że trzeba się stosować do najnowszych zaleceń, że ta aplikacja, ona ma te odnośniki do tych najnowszych zaleceń, ale też mogą być nowe, o których ja mogę nie wiedzieć, bo też jestem tylko człowiekiem i nie mam czegoś takiego, że ja wstaję o godzinie 6 rano jeszcze przed pianiem koguta, żeby otworzyć sobie laptopa i wejść na stronę albo na Biomedica i scrollować sobie to, co jest najnowsze w postępach, bo to jest nie do ogarnięcia właściwie w pojedynkę. Do tego musi być cały twór naukowy, który by cały czas nad tym czuwał, ale to nie da się tego zrobić w pojedynkę. Dlatego też samo tworzenie tej bibliografii, tego piśmiennictwa tyle trwało i też sprawiało to, że wychodziła książka, powiedzmy, z medycyny ratunkowej, która była dostępna kilka lat temu i teraz wyszła całkowicie w zeszłym roku, daje się do 2023, medycyna ratunkowa, bardzo fajnie napisana, zredagowana właśnie przez naszego konsultanta krajowego z dziedziny właśnie medycyny ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej, pana profesora Ładnego, też pozdrawiamy serdecznie, jeżeli w każdym razie czytałem i też się na pewno na niej opierałem, no jako wiadomo główna literatura. Także samo proponowane ratownictwo mamy z głowy w dużej mierze i możemy sobie przejść dalej. Dalej, jak już widzimy kolejne okienko jako farmakologia, no to widzimy tutaj odnośnik właśnie do farmakologii, czyli klikamy sobie, zapoznając się wcześniej oczywiście z wprowadzeniem, mamy możliwość przejrzenia sobie wszystkich 50 preparatów, które mamy dostępne w perspektywie ratownictwa medycznego typu P. No, chcemy poczytać o deksawenie, który tutaj też jest, no to czytamy o deksawenie. Chcemy wpisać, powiedzmy, kwas traneksamowy, no to mamy odnośnik do eksacylu
I tak samo, czyli mamy wskazania do stosowania, mamy mechanizm działania, specjalne ostrzeżenia, wskazania i przeciwwskazania, interakcje, dawkowanie i własne notatki. Jeżeli byśmy znowu poczytali coś nowego na temat kwasu traneksamowego, innej drodze podania, albo ewentualnie innej dawce tego podania, zawsze możemy sobie to zaktualizować i mieć cały czas aplikację na bieżąco. No, znowu mówię, że aplikacja żyje razem z użytkownikiem. Książka nie miała tej możliwości. Książka, będąc wydana, nawet idąc z tej perspektywy literatury, ona miesiąc później już mogła być nieaktualna i to jest właśnie ten mankament publikacji. Ale bardzo też szanuję to, co robi medycyna praktyczna, że wydają podręczniki aktualne co rok właściwie i to też jestem może nie tyle fanem, ale na pewno wiernym czytelnikiem, gdzie zawsze muszę mieć aktualną wersję tego podręcznika. No, dużo rzeczy można też stamtąd sobie zaciągnąć i też się tym posiłkować. Także to jest też taki główny ten trzon. I wracając właśnie sobie do punktu naszego wyjścia, mamy EBM, czyli to, co właśnie jest teraz takie dość w mocnym nacisku. Mamy medycynę opartą na dowodach z perspektywy ratownictwa, ale w takim troszeczkę innym wydźwięku, że ta wartość medycyny opartej na dowodach to jest 151 objawów, chorób lub czynników ryzyka, które są rozpoznawane klinicznie najczęściej. Bardzo dobra literatura, właśnie już odnosiłem się do medycyny praktycznej, wychodziła jako diagnostyka różnicowa oparta na EBM. Także tam też bardzo dużo się posiłkowałem właśnie z tej perspektywy i też było to taką literaturą twardą dla mnie. I powiedzmy znowu, mamy opis astmy, no to jeżeli tą astmę sobie klikniemy, no to mamy opis charakterystyczny zgodny właśnie z EBM, czyli to, co możemy się najczęściej statystycznie spodziewać z daną jednostką chorobową, czyli właśnie taki prosty opis objawów klinicznych, duszność z zasłuchowo-słyszalnymi świstami, ściszony szmer pęcherzykowy, wywiad w kierunku nasilenia objawów po ekspozycji na zimne powietrze lub wzmożony wysiłek fizyczny. Krótki, prosty opis, czyli ten nawet, który możemy uzyskać od samego pacjenta, zbierając wywiad. No i teraz te zalecone badania EBM, no to mamy tutaj te zalecenia badania EBM nie do stosowania je w praktyce przedszpitalnej, ale na przykład do elementów, które możemy się spotkać w dokumentacji medycznej, czyli jaką pacjent miał zlecone badania, czyli powiedzmy spirometrię, próby prowokacyjne i o tym wszystkim możemy tutaj poczytać, z tym wszystkim możemy się zapoznać, tak żeby być tak samo na bieżąco z dokumentacją medyczną, którą ma pacjent. I teraz jeżeli z tego etapu przejdziemy sobie w element, no to mamy możliwość odesłania nas do perspektywy choroby, jaką jest astma ostrzelowa, gdzie możemy sobie znowu o niej poczytać, możemy zapoznać się, dlaczego jest stanem zagrożenia życia, znowu przejrzeć proponowaną farmakologię, możemy przejrzeć proponowane ratownictwo lub napisać własne notatki, te, które nas ciekawią, znowu z perspektywy jakiejś literatury, która wyszła całkiem niedawno. I tak by to wyglądało, moi drodzy. Notatki, tak jak już tutaj też powiedzieliśmy, przeskoczyliśmy sobie trochę wcześniej, notatki można tworzyć na podstawie głównego panelu, czyli właśnie tutaj w prawym dolnym rogu stwórz własną notatkę, stwórz nową notatkę i możemy sobie ją przypisać do danego elementu i możemy sobie ją mieć do niej wgląd w każdej chwili, kiedy nas to interesuje. Także to jest temat samej wyszukiwarki, czyli właśnie tego okienka znajdź. Jacek, jesteś? Czy już śpisz? Ja pierwszy raz w historii NT Live mam okazję, drodzy Państwo, pisać komentarze i witać się z Wami, być z Wami właśnie w tej drugiej rzeczywistości, bo tak się właśnie często zdarza, że my, drodzy widzowie, słuchacze, rozmawiamy na antenie z gośćmi, a Wy i tak żyjecie swoim życiem i trochę równolegle do nas prowadzicie dyskurs. I tutaj właśnie się to dzieje i mam wielką frajdę, żeby to teraz robić. Jestem, drogi Igorze, jestem, drogi Jakubie. Przypomnę wszystkim tym, którzy teraz do nas dołączyli, że słuchają Państwo całej instrukcji obsługi w zaminowanym terenie 2.0. Wydaje mi się, że zostało nam jeszcze garść niewielka informacji, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić i zaraz później otwieramy część Q&A, tak więc wszystkie pytania, które już teraz pojawiły się w komentarzach, nie pozostaną bez odpowiedzi. Proszę uprzejmie, panowie.
Dobrze, no to w takim razie, jak jesteśmy gotowi, no to możemy wejść sobie do elementów diagnostyki różnicowej. Dlatego ja z perspektywy ratownictwa bardzo jestem ostrożny, jeżeli chodzi o używanie słowa diagnostyka różnicowa, bo nawet jeżeli byśmy otworzyli ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tam nawet w tej ustawie nie ma słowa na temat diagnostyki różnicowej. Tak naprawdę pułap ratownictwa, ten pion, w którym my się znajdujemy, nie służy teoretycznie do prowadzenia diagnostyki różnicowej. No ale teraz można zadać pytanie, no ale Igor, no to przecież pisałeś książkę o elementach diagnostyki różnicowej. Masz w aplikacji elementy diagnostyki różnicowej. No to o co chodzi? No właśnie chodzi o to, żeby pokazać nam wszystkim, żebyśmy uzmysłowili sobie i zobaczyli, po jakim gruncie my naprawdę chodzimy. Jak bardzo wielkim tym polem minowym ta ścieżka, ta koncepcja tego ratownictwa u nas w Polsce jest. Przecież dla mnie z perspektywy wyjazd do interwencji, inne złe samopoczucie, to jest jedna z najtrudniejszych interwencji. Przyznaję się szczerze, ja jeżeli miałbym wybierać, ja wolę pracować z pacjentem, który, wiem, że to brutalnie też może zabrzmi, ale dla mnie prosty pacjent, który jest od wstrząsów wzwyż, bo na to są standardy, na to są algorytmy, ale jeżeli jesteśmy w perspektywie pacjenta, który nie jest we wstrząsie, który nie jest w stanie nagłego zagrożenia życia, no to jesteśmy na interwencji, które być może jest stanem zagrożenia zdrowotnego, a jeżeli tam jesteśmy, no to znaczy, że dyspozytor ten stan zagrożenia zdrowotnego widział. I teraz też pytanie, znowu wszystko zależy od naszej wiedzy medycznej. To jest tak jak zbierając wywiad. Jeżeli znamy jednostkę chorobową, jeżeli wiemy, jak się ona objawia, to my o te objawy zapytamy. Jeżeli nie wiemy takich elementów, no to my o te objawy nie zapytamy, możemy popełnić błąd. I teraz znowu z tej perspektywy te elementy tej diagnostyki różnicowej, no też można je porównać do badania pacjenta, badania podstawowych parametrów życiowych, badania układu oddechowego, badania układu krążenia, układu nerwowego, badania ekspozycji, która w większej części literatury dla ratowników jest tak opisana minimalistycznie. Ja rozumiem, dlaczego jest ona opisywana minimalistycznie, bo założenia systemu są troszkę inne, ale wydźwięk, w którym my pracujemy, jest też inny. No to są dwie strony medalu. Wszyscy, którzy jeżdżą, wszyscy, którzy studiują, byli na praktykach, wiemy, jak wygląda ratownictwo i wiemy, jak bardzo musimy sobie z tym radzić. Także te elementy tej diagnostyki różnicowej skupiamy sobie na zasadzie testu, ale dla nas. Jeżeli właśnie klikniemy sobie w ten element, no to mamy też kilka elementów, które musimy sobie tutaj przeczytać. Jest dość tego sporo, ale zalecam, że wszyscy, którzy się zdecydują zakupić tą aplikację, którzy chcą z nią obcować, to znowu zalecam do szczegółowego przeczytania zasad użytkowania tego kafelka, jakim jest ten element tej diagnostyki różnicowej. Trzeba się z tym zapoznać. Ja nie będę tego opisywał wszystkiego, bo to za długo by to szło. Okienka, które wygląda dość chaotycznie, ale to jest tylko z pozoru właściwie. To jest jedno miejsce, w którym można wpisać to, co nas interesuje, czyli można powiedzieć, to jest taki kalkulator, który ma przeprowadzić użytkownika od wpisywania objawów i czynników ryzyka do choroby, o której myślę, o której ja myślę jako użytkownik, a nie to, co zgłasza nam pacjent. Bo my też musimy mieć na uwadze to, że nasi pacjenci, to co w dużej mierze ratownicy popełniają błąd. Ja nie boję się tego powiedzieć, bo kiedyś też się na tym łapałem, że ja będąc na interwencji starałem się wszystkie objawy, które ma pacjent, czynniki ryzyka, przyczyny włączyć w jedną jednostkę chorobową. A to nie można tak robić. To jest w ogóle, jeżeli byśmy się chcieli skupić właśnie w tej kategorii, no to zamknie nam w ogóle pole myślowe i my za chwilę wpadniemy na minę. Ale jeżeli okaże się, że kilkanaście schorzeń, wystarczy spojrzeć w dokumentację medyczną. Jeżeli właśnie jestem jako powiedzmy kierowca, zajmuję się badaniem pacjenta, mój kierownik zespołu siedzi w dokumentacji i tylko podnosi kartę z wypisami i mi pokazuje, ile wytłuszczonym drukiem jest z wypisu ze szpitala jednostek chorobowych, które są rozpoznane klinicznie. No to wiadomo, że nasza diagnostyka różnicowa, ona w tej perspektywie, ona już właściwie nie istnieje. Jedynie co my robimy, zabezpieczamy podstawowe parametry życiowe, parametry krytyczne i zgodnie z założeniami systemu w stanie nie gorszym wybieramy odpowiedni ośrodek szpitalny w porozumieniu czy to z dyspozytorem, czy podejmowanie decyzji tam naszą indywidualną. Kierujemy tego pacjenta właśnie w stanie nie gorszym do właściwego szpitala, adekwatnie do konstelacji objawów, które my uzyskamy. No dlatego też
wyjdę sobie jeszcze na chwilę z tego, pozwolicie Państwo. I na przykład, jeżeli byśmy chcieli sobie wpisać, powiedzmy, prosty objaw na zasadzie bólu brzucha. Mamy ból brzucha, też posiada zalecenia diagnostyczne. No to jeżeli posiada zalecenia diagnostyczne, no to mamy znowu krótki do tego opis, ale też mamy obraz bólu brzucha wymagający natychmiastowej diagnostyki lub leczenia chirurgicznego. Czyli mamy obrazy pacjenta, które powinny nas skłonić do podjęcia decyzji, czy wybrać ośrodek szpitalny tam, gdzie jest zarówno chirurgia, jak i inne oddziały. Ale tutaj też powinniśmy się kierować właśnie dobrem pacjenta, jego czasem. No przede wszystkim pamiętamy ten okres złotej godziny, złotego okresu, który no, tyka w przypadku doznania urazów. No, moi drodzy, ten zegar tyka nie tylko w przypadku doznania urazu, ale też tyka w przypadku chorób, które ten pacjent ma. I pytanie, w którym miejscu tykania tego zegara jesteśmy na interwencji? Czy jesteśmy w tym momencie, kiedy pacjent ma początki choroby wrzodowej, gdzie jego typowymi objawami w tej chwili są nudności i ból brzucha, który jest łagodzony spożyciem posiłku, czy jesteśmy wtedy, kiedy on już ma kliniczne objawy zapalenia? Także to jest jedna choroba, a cały ten przestrzał czasowy, w którym my u tego pacjenta jesteśmy, jest różny i na to też musimy być gotowi. Także, tak jak mówię, czasami przejście stanu zagrożenia zdrowia w stan zagrożenia życia trwa w tym okresie bardzo niewiele. Dlatego też chciałbym, żeby to tutaj wybrzmiało i już wracamy do tego głównego elementu, jakim jest ta nasza wyszukiwarka tej diagnostyki różnicowej. I na przykład teraz, no widzimy tutaj w prawej części achalazję przełyku, chorobę Pageta, chorobę Zlimę, AIDS, akrocyjanozę, no dużo elementów. No też jeżeli byśmy sobie chcieli z tej perspektywy kliknąć, no to no klikniemy i jesteśmy tutaj, gdzie byliśmy w tej pierwszej kolejności. Także no przejrzymy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię znowu teraz sprawdzenia mnie jako, czy mam odpowiednią wiedzę, odpowiedni zasób i czy mam możliwość z tym kalkulatorem się pobawić. No to weźmy sobie, powiedzmy, pacjent z bólem w klatce piersiowej, czyli piszemy znowu skrótem, nie piszemy całej frazy, tylko to, co nas interesuje. Mamy ból wyskakuje jako pierwszy, ból w klatce piersiowej, zaznaczamy. Pojawia nam się odnośnik do samego bólu w klatce piersiowej, do tego dołożymy duszność, znowu skrótem, do tego dołożymy kaszel. Zobaczcie też Państwo, co się dzieje po prawej stronie ekranu. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że tutaj Igor użył określenia odnośnik, ale tutaj objawy oraz czynniki ryzyka, które są widoczne w górnym panelu, służą do kasowania tego objawu bądź czynniku ryzyka, który został wybrany. Jest to właśnie ten element, o którym było mówione wcześniej, że jest to sam szkielet tej aplikacji. On sortuje po prostu wszystkie choroby w oparciu o objawy i czynniki ryzyka, które zostały wybrane. No także idziemy sobie dalej. Czyli mamy pacjenta z kaszlem, dusznością, bólem w klatce piersiowej i dołóżmy do tego jakiś czynnik ryzyka, na przykład powiedzmy unieruchomienie. Myślałem o zatorze tętnicy pustej. No to mamy odnośnik od razu do zatoru tętnicy pustej. Żeby też nie być gołosłownym, bo też mogłem sobie to w tej chwili właśnie przeczytać, że taka sytuacja mogła mieć miejsce, ale powiedzmy sobie, weźmy coś innego. Ja myślę o klasterowym bólu głowy. No to więc weźmy sobie ból głowy, znowu pisany skrótem. Do tego dodamy sobie z objawów takich charakterystycznych zaczerwienienie twarzy. Mamy. Do tego damy sobie wyciek z nosa, wyciek wydzieliny z nosa. Do tego damy sobie męską. I do tego damy sobie jeszcze, powiedzmy, pobyt na dużej wysokości. Wycieczki górskie. Myślałem o klasterowym bólu głowy, co dlatego mi się w kalkulatorze zgodziło, że 3 objawy i 2 czynniki ryzyka. I to odesłało nas do elementu właśnie tego klasterowego bólu głowy, który znowu, mogę sobie kliknąć, przejść sobie do opisu, objawów, czynników ryzyka, patofizjologii, proponowanej farmakologii, ratownictwa, stworzenia własnej notatki. Znowu, jak wyjdę, wracamy do punktu wyjścia. Czyli tak ogólnie mówiąc, to im bardziej doprecyzujemy te objawy oraz czynniki ryzyka, które są unikalne, zaskutkuje to tym, że znacznie lepiej ten algorytm wyszukiwania się sprawdzi. No dokładnie tak, czyli po prostu musimy też
dysponować wiedzą medyczną, żeby w tym kalkulatorze się bawić. No ale to co widzieliście wcześniej Państwo, no to w tym kafelku znajdź, no to tam jest ta cała wiedza, którą możemy się tutaj w tej perspektywie bawić. Co jest jeszcze też istotne, tutaj u samej góry widzimy właśnie przejść do układów. No to jeżeli przejdziemy sobie do układów, no to odsyła nas do klasyfikacji ICD-10. Czyli w tym momencie wszystkie te objawy, które były zaznaczone, powiedzmy, że ja sobie wejdę właśnie w kategorię układu nerwowego, no to mamy zaznaczone jako klasterowy ból głowy. Jeżeli byśmy sobie weszli powiedzmy w choroby układu krążenia, to co sobie na razie zminimalizujemy? To jest jedynie dobra. Okej, dobra, jasne. Choroby układu krążenia, no to mamy tutaj już inne, że zobaczcie, że objawy, że mimo, że mogą być podobne, ale nie ma żadnych czynników ryzyka. Ale tutaj znowu z kolei, jako układ nerwowy, 3 objawy i 2 czynniki ryzyka. Także pod względem edukacyjnym robi to fajną robotę. Też fajnie w ogóle na zajęcia ze studentami, jak też czasami używam, czy właśnie będąc na kursie tam własnego autorstwa tam z interwencji przedszpitalnych, właśnie w stanach zagrożenia zdrowotnego, bo też często się posiłkowałem tym pierwszym tworem tej aplikacji właściwie, o którym Jakub powiedział. Ale co jest też jeszcze ukryte tutaj, to jest różnicowanie. I to różnicowanie pozwala nam sklasyfikować pod względem objawów i czynników ryzyka 2 choroby. Weźmy sobie na przykład chorobę w postaci, no nie wiem, weźmy klasterowy ból głowy, to co już było. I drugą chorobę, jaką jest migrena. Myślę, że dobra. Tutaj zauważyłem dosyć ciekawy komentarz dotyczący sztucznej inteligencji o różnicowaniu objawów u pacjentów. Czy w naszym algorytmie jest wykorzystywane? Nie. Nasz program nie wykorzystuje żadnego systemu sztucznej inteligencji. Wszystko na podstawie literatury medycznej. To wszystko jest na podstawie literatury medycznej. Cała funkcjonalność tej aplikacji jest w oparciu o informacje, które zostały już wprowadzone i które mogą być modyfikowane przez użytkowników w formie notatek. No właśnie, czyli to, co też powiedział mój dawny kolega z wydawnictwa, z ratownictwa praktycznego, benedyktyńska robota. Wszystko tutaj, co Państwo widzicie, było wydłubane, a właściwie wdłubane ręcznie. To właściwie nic nie pomagało w tworzeniu tej aplikacji, poza własnymi palcami, no i moim bratem, który umiał to przelać na język C#, którym ja podejrzewam, że nigdy w życiu nie będę władał i to jest nie moja działka, ale jakbyście Państwo widzieli, jak mój brat, jak Jakub pisał ten kod, to nie da się tego opisać w ogóle. No ale to już tam o tym może powiesz później, jak będziesz się chciał pochwalić. Dobra, i teraz zobaczcie Państwo, czyli właśnie tutaj objawy te, które są, no to charakterystyczne właśnie dla klasterowego bólu głowy i charakterystyczne dla migreny. Wspólne te, które są na środku, czyli właśnie tutaj widać zmęczenie, osłabienie, nudności, wymioty, ból żuchwy, anizokoria, możemy wejść w anizokorię nawet z tego pułapu, no i przeniesie nas do ekranu, w którym już tak samo byliśmy, czyli możemy na szybko sobie przejrzeć, co to jest, z czym się to wiąże, jak to klasyfikować, no i szybko wychodząc przechodzimy znowu do ekranu właśnie tego wyjściowego, tego kalkulatora. Także to jest właśnie od tego tak naprawdę zaczęliśmy. Tworzyliśmy aplikację, żeby stworzyć coś, co mogłoby ułatwić ratownikowi diagnostykę, ale to nie mogło mieć takiego wydźwięku. Ta aplikacja, ona nie będzie służyć w tej wersji, w tym wymiarze do diagnostyki różnicowej pacjentów. Z tego względu, że ta aplikacja ma tylko 400 czemu zauważyłem to? Tego zagrożenia życiu musi odbyć. Aha, właśnie. Tylko właśnie dlatego, że ta aplikacja ma tylko 432 choroby. Także to jest tylko 1/3 wyjęta z ICD-10. Także owszem, mam plan, żeby tą aplikację cały czas aktualizować, żeby systematycznie były dodawane nowe choroby, które też mogą być z pogranicza stanów zagrożenia życia lub zdrowia, ale to też, tak jak mówię, jest to kwestia czasu. Trzeba przy tym siedzieć, trzeba przy tym dbać, ale też między innymi jest jeszcze praca na uczelni, jest praca w pogotowiu, także na wszystko musi być czas. No i przede wszystkim czas dla rodziny, którą właśnie też pozdrawiam, bo trzymali kciuki. Także to jest element tej diagnostyki różnicowej. Jacek, śpisz?
Drodzy Państwo, tutaj czuwam nad Wami, żebyście się za bardzo nie rozpędzili, tak więc cieszę się bardzo, że już tak drobiazgowo przedstawiliście te wszystkie kafelki czy te pozycje. Bardzo fajnie, że zarówno merytorycznie Ty to, drogi Igorze, wyjaśniasz, a Twoim supportem technicznym jest Jakub, który wyjaśnia tajniki. Drodzy Państwo, pojawiają się pytania, za moment, za chwilkę będziemy starali się na wszystkie przekazać Państwu odpowiedzi, po to, żebyśmy nie zaburzali tutaj tej kwestii prezentacji aplikacji, bo tak jak wspomniałem na początku, z audycji zostanie wyodrębniona ta część, która posłuży się będzie dla Państwa swoistą instrukcją obsługi w poruszaniu się w zaminowanym terenie. Dzisiaj wersja 2.0. No, czyli kontynuujemy? Kontynuujemy, teraz omówimy te kancery oraz schematy. Dobra, karty medycznych czynności ratunkowych to jest taki uśmiech w stronę książki. Tam można powiedzieć, że sam opis tej książki polegał właśnie na tym, że znajdowała się jednostka chorobowa, która była głównym elementem opisu całego schematu badania, czyli właśnie był powód wezwania, były wrażenia ogólne, wywiad sample, OLTCAT, jeżeli zachodziła taka konieczność, no i takie wnioski wynikające z badania ABCDE. Ale tutaj, z racji tego, że są inne możliwości i techniczne, no to poszliśmy w samym standardzie, ale trochę w innej wersji. Tutaj można powiedzieć, że jeżeli klikniemy sobie opcję wybierz kartę, no to mamy tutaj możliwość przejrzenia ponad 40 jednostek, ponad 40 interwencji, które są opisane na podstawie literatury medycznej. Także wszystko jest właściwie ujęte. Też nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby ta aplikacja, ona gdzieś tam znalazła swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości pod kątem jakiegoś danego stanu chorobowego pacjenta. Dlatego też posiłkowałem się głównie aplikacją literacką, co scaliłem właśnie opisy ze schematów badań z diagnostyką różnicową i wyszukiwarką. Zaraz to Państwu zademonstruję. Czyli w tym momencie, powiedzmy, mamy pacjent 52 lata, ból brzucha, w wywiadzie choroba zwyrodnieniowa stawów, wzywa osobiście. No to więc jeżeli sobie to klikniemy, no to przeniesie nas do prostego opisu, który łudząco przypomina wywiad, który mamy w dokumentacji. Także jeżeli klikniemy właśnie otwórz kartę, no to przenosi nas do łudząco podobnej wersji, którą mamy w systemie SWD, PRM SWD 2.0. Nie jest to w 100% skopiowana grafika tej karty medycznych czynności ratunkowych. Jest tutaj tylko ten trzon medyczny, który nas najbardziej interesuje. Nie ma tutaj danych wrażliwych, nie ma tutaj danych pacjenta, nie ma tutaj danych składu zespołu. Jest tylko opis, jest tylko wywiad, jest opis. Oczywiście no, na telefonach może to wyglądać trochę mało czytelnie, ale jeżeli tak uważamy, no to jeżeli sobie klikniemy, no to przyniesie nas to do przybliżenia właśnie całego opisu, czyli całego wywiadu sample w połączeniu ewentualnie z wywiadem OLTCAT, jeżeli jest taka konieczność. Tak samo jest z perspektywy opisu, czyli możliwość sobie przeskrolowania zgodnie z zasadami dokumentacji medycznej, czyli w opis w 4 wariantach, czyli nie w 4 wariantach, tylko w 4 blokach, czyli jak wyglądał pacjent od wejścia do mieszkania, jakie były wyniki badania przedmiotowego, jakie było postępowanie farmakologiczne i ratownicze i w jaki sposób zakończyła się interwencja. I to tak samo mamy tutaj opisane w karcie. Wszystkie odnośniki, te, które widzimy tutaj, one są zaznaczone już autorsko, one nie podlegają żadnym modyfikacjom, bo musi mieć to realny jakby wydźwięk analizy dokumentacji. Nie możemy tego na razie z tej perspektywy modyfikować. Mamy tutaj wpisane parametry oddechowe, parametry saturacji, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, mamy tego charakterystycznego ludzika, który nam towarzyszy na każdym dyżurze w dokumentacji. Mamy tutaj opis objawów, skóry, jamy brzusznej i przechodząc właśnie do całości, mamy tutaj rozpoznanie, jakim jest ból brzucha. Nie jest to wskazana konkretnie jednostka chorobowa, mimo że ona może wynikać z opisu lub z wywiadu, natomiast rozpoznaniem technicznym, w którym my pracujemy, ja się przynajmniej skupiam głównie na R. Ja się nie stosuję się, jeżeli chodzi o stawianie pewnej diagnostyki, pewnej diagnozy, tylko zawsze mam rozpoznanie techniczne. Nawet jeżeli pacjent z obrazu klinicznego przedszpitalnie wygląda na zaostrzenie astmy, mimo że on dostał nawet takie leki, to i tak moim rozpoznaniem będzie duszność, czyli z reguły objaw pierwszego rzędu, jaki mi ten pacjent zgłosił.
No i znowu teraz tutaj w tej dokumentacji, co mamy do tego wgląd, mamy możliwość przeglądania leków, te, które pacjent na tej interwencji właśnie dostał, czyli jak dostał metoklopramid, dobrze, dostał deksamen, dobrze, dostał pyralginę, 1 gram, przechodzimy sobie do pyralginy, znowu mamy możliwość przejścia do mechanizmu działania, do specjalnego ostrzeżenia, wskazań i przeciwwskazań, interakcji, dawkowania i własnych notatek. Zamykając, wychodzimy sobie jeszcze niżej i tutaj to, co jest już najistotniejsze, tutaj właśnie pod kątem analizy dynamicznej jest interpretacja wywiadu, opisu i interpretacja postępowania. Jeżeli już klikniemy sobie na interpretację tego wywiadu, to mamy tutaj objawy, które były ujęte w dokumentacji, na przykład jak wzdęcia i mamy już jednostkę chorobową, z którą pracowaliśmy, czytając tą dokumentację. Założyliśmy, że jest to choroba wrzodowa, to mamy opisany w prostych słowach patomechanizm, dlaczego dochodzi do wystąpienia wzdęć. Jeżeli są nudności i wymioty, tak samo, czemu choroba wrzodowa żołądka powoduje nudności i wymioty, czemu powoduje ból brzucha. Jeżeli są przyczyny, bo o tym też sobie dojdziemy, mamy przyczyny, no to tak samo w tych przyczynach możemy sobie przyjmowanie NLPZ. Czemu NLPZ-y powodują chorobę wrzodową? Czemu nikotyn spowoduje chorobę wrzodową? Wszystko w prostych, intuicyjnych opisach. Mamy znowu po prawej stronie odnośniki. Interesuje nas ból brzucha? Bez problemu do bólu brzucha wejść. I znowu analiza, tak samo jak było wcześniej, zamykamy, wracamy do interpretacji. Znowu wychodzimy i interpretacja opisu jest pisana w ten sam sposób, co interpretacja wywiadu. Ból brzucha, wychodzimy. Interpretacja postępowania, czyli tutaj już w tych odnośnikach mamy postępowanie, mamy odnośniki jako podstawową diagnostykę różnicową, czyli z czym takiego pacjenta można byłoby klasyfikować i dodatkowo jeszcze w interpretacji jako sposób przekazania pacjenta zgodnie ze standardem ATMIST, ETA ewentualnie, tak żeby tak samo sobie można było też przybliżyć całą tą interwencję do wyciągania takich najistotniejszych informacji, które będziemy potem przekazywać właśnie czy to triażyście w szpitalu, czy to personelowi lekarskiemu na izbie przyjęć, czy na SOR-ze, czy gdzie tam będziemy według naszych tam wizji i wyników badania tego pacjenta kierować. Także tak wygląda kwestia karty medycznych czynności ratunkowych. Jest ich ponad 40, także też jest przy czym czytać, jest przy czym kawę pić. Także to możemy pominąć i wrócić do ekranu tytułowego. Techniczne rzeczy? Coś? Z cancerów raczej nie ma nic do dodania. Tutaj wszystko mam wrażenie, że wyczerpałeś. To teraz przejdziemy do schematów badań podmiotowych i przedmiotowych. Tak, no i tutaj ten schemat badań podmiotowych i przedmiotowych, no to jest ta właśnie kwestia ujednolicona, ustandaryzowana i przede wszystkim w takiej wersji extended, to co było w książce. Tylko że już tak samo w pełni w wersji interaktywnej. Znowu zalecam zapoznać się dokładnie z wprowadzeniami, jeżeli się zdecydujecie Państwo na zakup, to trzeba dokładnie przeczytać wszystkie elementy wprowadzające. I teraz podział. Ja jako autor kursu z badania pacjenta prowadzonego właśnie w ośrodku szkolenia opracowałem schemat badania na zasadzie 3 kroków. To jest schemat, można powiedzieć, mój autorski, który ja wykorzystuję w czasie pracy zawodowej. Czy się sprawdza? Dla mnie się sprawdza. Ktoś może mieć inny. Ja nie nalegam do tego też, żeby ten swój schemat, który działa, zmieniać. Każdy działa na zasadzie swoich opracowanych właśnie elementów, żeby się na tych interwencjach odnajdywać. Ale też jedynie co za tym przemawia właściwie ten schemat, to, że każdy kurs, mimo że jest teraz certyfikowany i nadawany z góry, no to nad tym schematem tego badania jest zgoda konsultanta wojewódzkiego z dziedziny medycyny ratunkowej, także też mam takie, można powiedzieć, takie wewnętrzne poparcie, że no, nie jest to tylko mój indywidualny schemat, który stworzyłem, ale też jest poparty przez osobę wyżej. Także znowu, jeżeli byśmy interesowali się wrażeniami ogólnymi, klikamy we wrażenia ogólne i teraz tutaj tak samo, stan ogólny, czyli w tym momencie ocena wrażeń ogólnych, jak wygląda pacjent, na co należy zwrócić uwagę, na jakie pytania należy sobie odpowiedzieć, jeżeli rozpoczynamy interwencję. I tak samo mamy tutaj odnośniki, że widzimy u pacjenta, u którego występują drgawki, no to tak samo jest możliwość przejścia do definicji jako objawu tych drgawek, proponowanej farmakologii, możliwych chorób, notatek. Znowu to zamykając, mamy możliwość powrócenia do tego elementu, który nas interesuje, czyli znowu stan ogólny, wrażenia ogólne według SOS, mamy cały wywiad sample, gdzie we wprowadzeniu jest tak samo ujęte zasady prowadzenia takiego wywiadu medycznego, zasady etyki, którą też należy się kierować.
No i też po przeskrolowaniu mamy indywidualne odnośniki do kwestii właśnie symptomów, do alergii, medykamentów przebytych, czy do ewentualnych okoliczności, które poprzedzały zachorowanie. W tej aplikacji mało jest informacji dotyczących pacjentów urazowych, no ale na temat pacjentów urazowych to czuwa bardzo duża grupa robocza ITLS czy PHTLS, także tutaj też myślę, że temat jest na tyle wyczerpujący, że nie ma sensu go tutaj nawet powielać. No nie byłby rozwojowy na pewno w tym momencie. Jeżeli chodzi o kwestię, potem wywiad OldCard, potem schemat badania ABCDE, czyli też podział na poszczególne elementy, które nas interesują. Tutaj, co jest na pewno ujednolicone, to co było ujęte wcześniej jako schemat RTWO, schemat HE plus 4P, to jest też, można powiedzieć, kontynuacja tego, co jest w książce, tak żeby też ludziom nie burzyć właśnie jakiegoś standardu. Więc układ nerwowy, to co jest właśnie tutaj najistotniejsze, no to jest ten układ scalony według PGMSO, nowy skrót właściwie dotyczący właśnie badania neurologicznych, wszystko według literatury i standardów medycznych. Ekspozycja, to co jest właśnie pomijane w tej literaturze, no to mamy podział na głowę, szyję, klatki piersiowe, jamę brzuszną i kończyny i tutaj z tej perspektywy to badanie jest bardzo rozległe. Jeżeli klikamy sobie dalej, wchodzimy właśnie w elementy ogólne głowy, czoło, oczy, uszy, jama nosowa, jama ustna. Wszystkie te elementy są interaktywne, każdy element jest możliwość kliknięcia, przejścia, doczytania, uzupełnienia wywiadu. Właśnie to, co jest istotne, czym się też sugerowałem, pisząc te schematy badań podmiotowych i przedmiotowych, to jest to, że sample i OldCard nie zapełnia wszystkiego, że każdy ratownik, że na interwencji musi się skupić na temat, co jeszcze, jakie zadać, co jeszcze dopytać, z czego jeszcze wyciągnąć wnioski. A tutaj w tej aplikacji właśnie włożyłem te elementy, że ten wywiad w tej ekspozycji, on jest uzupełniany, że przeprowadzając badanie przedmiotowe, uzupełniamy sobie elementy właśnie badania podmiotowego. To jest takie rozwinięcie właściwie tego wywiadu medycznego. Także i to jest znowu tak jak widzicie Państwo, odnośniki, tu już tutaj nie będę tego klikał, bo tego jest bardzo dużo. Są odnośniki do tego, co nas interesuje. Możemy sobie przeskrolować, dochodzić sobie do elementów, powiedzmy opadanie powiek, opadanie powieki, no to mamy te same informacje, to co było mówione wcześniej właściwie. Czyli tak samo wychodzimy sobie, jeszcze cofamy się, mamy szyję, klatkę piersiową, kończyny, tak samo wszystkie te elementy i właściwie to byłoby tyle. No jest dużo tego czytania, to naprawdę nie skończylibyśmy tego dzisiaj robić, a audycja za niedługo się kończy, więc ja także w ten sposób, w tej perspektywie cały ten element, jeżeli chodzi o te główne cztery bloki, no to one są omówione. Co bym jeszcze chciał tylko, tak żeby już sumując, Jacek, zanim dopuszczacie do głosu, piśmiennictwo, wszystko, cała twarda literatura podparta ISBN-ami, czyli każdy podręcznik, każde źródło, które tutaj jest wytłuszczone, jest przedstawione, żeby każdy użytkownik miał możliwość odniesienia się do tego, z czego ta aplikacja korzysta i łatwiej, tak jak mówię, od samego początku powiedziałem, łatwiej mi było bazować na podręcznikach, bo artykuły naukowe, które były dostępne w internecie, spotkałem się kilka razy z tym, że nawet zapisywałem sobie odnośnik do strony internetowej, gdzie po kliknięciu 2 lata później strona była pusta. Czyli po prostu artykuł albo podejrzewam, że się przeterminował i został usunięty, i co jest zresztą słuszne, tylko że aplikacja nie może sobie na to pozwolić, ja muszę mieć twardą literaturę i kupiałem. I dlatego też myślę, że też od niektórych właśnie recenzentów czy testerów spotkałem się właśnie z tym, że dawki leków czy postępowanie ratownicze może się różnić. Oczywiście, że się będzie różnić, oczywiście, że będzie różne, bo w zależności to jest z tego, z czego korzystamy. Czy moje postępowanie jest właściwe? Tak, mam do tego literaturę. Czy Twoje postępowanie jest właściwe, jeżeli opierasz się na innej literaturze? Tak, jak najbardziej. Także do momentu, aż nie będziemy mieć scalonych standardów postępowania z perspektywy ratownika, to możemy się popierać wiedzą aktualną medyczną. Wiadomo, że słabe by to było, jeżeli byśmy przytaczali jakiś podręcznik sprzed 20 lat na przykład, bo te podręczniki, tak jak mówię, też ukłony do medycyny praktycznej, że cały czas się rozwijają, korzystam, bardzo dobrą robotę robią autorzy, mega czyta, trudny podręcznik, ale dobry. Dobra, technicznie Jakub, coś jeszcze mówimy? Myślę, że jeszcze tylko warto wspomnieć o tym, że jest tutaj panel dotyczący ustawień aplikacji. Jest opcja zresetowania wszystkich wprowadzeń, czyli wszystkich tych paneli, które się wyświetlają przy pierwszym kliknięciu
danego kafelka, głównych funkcji. Można te elementy tutaj zresetować, by z powrotem wyświetlić wszystkie te wprowadzenia. Jest tutaj opcja oczywiście zmiany na widok pionowy, to dotyczy urządzeń mobilnych. Mogę Ci wejść słowo? Czasami się może zdarzyć właśnie taka sytuacja, że coś za szybko klikniemy, że klikniemy właśnie OK, zanim przeczytamy to wprowadzenie, także zachęcam do tego, żeby sobie wejść w te ustawienia, zresetować te wprowadzenia i przeczytać sobie dokładnie ze zrozumieniem to, co nam ewentualnie umknęło, albo jeżeli byśmy chcieli to jeszcze raz sobie jakoś ułożyć w głowie. Tutaj ten panel już był omawiany dotyczący tworzenia własnych notatek. Tak jest, dokładnie. Będzie to oczywiście w przyszłości bardziej rozbudowywane. Informacja o aplikacji to póki co bardzo prosty panel dotyczący tylko głównych funkcji, a raczej głównego opisu, kto jest autorem, która jest obecna wersja, jednak będzie to też rozbudowywane o informacje, jakie zostały dodane, zmiany, zmienione coś. No jak w aktualizacji po prostu, tak. Że wychodzi aktualizacja, to ona nie będzie tylko widoczna na sklepie Play, tylko będzie tak samo ona widoczna właśnie tutaj w podzaminowanym terenie. My tutaj zamieścimy jeszcze jedną informację dotyczącą tego, że aplikacja ona będzie mieć aktualizację co 30 dni. Bo materiałów, one są na tyle, jest dużo przygotowanych tych materiałów, że można je cały czas powielać, dodawać i tak dalej, dlatego też nawet jeżeli będzie taka sytuacja, okoliczność, że ta aplikacja ona się nie zaktualizuje sama, bo nie zawsze tak się dzieje, no to też będzie odnosić przypomnienia, żeby sobie wejść na ten sklep Play i sobie pobrać aktualizację tej aplikacji. Kolejna część to jest dotycząca kontaktu z nami. Jest to bardzo prosty panel, który daje dwie możliwości: wiadomości e-mail oraz zgłoszenia błędu. W opcji zgłoszenia błędu do wiadomości mailowej dołączają się również informacje o urządzeniu. W ramach oczywiście, gdyby ktoś miał problem z wyświetlaniem, to może oczywiście kliknąć tą opcję, my dzięki temu będziemy wiedzieć, który konkretnie model musimy poprawić, żeby wyświetlanie było poprawne. No tak, na przykład właśnie gdzieś tekst się przycina, gdzieś coś się nie wyświetla, jakiś tekst nachodzi na siebie, no to właśnie tutaj możemy właśnie w tej perspektywie ten błąd zgłosić. Co ja bym jeszcze też zachęcał dla użytkowników tej aplikacji i tak jak mówiłem wcześniej, że ta aplikacja żyje razem z użytkownikiem, ja też jestem otwarty na kontakt z ludźmi, że jeżeli byłaby taka sytuacja właśnie, że macie właśnie jakieś informacji, że widzicie właśnie jakąś różnicę w postępowaniu, że literatura, macie jakąś nowszą książkę, to proszę, wyślijcie mi wiadomość, ja ją na pewno odczytam, na pewno swoją biblioteczkę małą, skromną uzupełnię i na pewno tą aplikację też będę rozwijał. Ona będzie się rozwijała ze mną tak samo, tylko że jak się rozwija ze mną, to rozwija się z Wami wszystkimi. Jeżeli rozwija się z Wami indywidualnie, to możecie się tym ze mną podzielić. Także to jeżeli Wy się ze mną tym podzielicie, uznamy wszyscy wspólnie, że to jest twarda literatura i trzeba się nad tym posiłkować, no to robimy wprowadzenia do głównych rzeczy w tej aplikacji i temat jest zamknięty i wtedy wszyscy na tym zyskują. Także no, fajna rzecz, no, po tych screenach, co widziałem od testerów, no to robi to robotę. Na pewno robi to robotę, bo pozwala rozwijać się w ratownictwie takim po tej ciemnej stronie medalu. Nie od wstrząsów wzwyż, ale od wszystkich do wstrząsu, czyli od stanów zagrożenia zdrowia do stanu zagrożenia życia. I to jest nasze dzieło właściwie, to jest to, co chcieliśmy Wam pokazać, to jest to, nad czym pracowaliśmy prawie przez 8 lat, 8 lat czytania publikacji, 4+4 lata tworzenia samej aplikacji, także w zaminowanym terenie 2.0 oficjalnie uważamy, że ujrzało światło dzienne. Jakub, dziękuję Ci bardzo za pomoc, kawał dobrej roboty, także bez Ciebie by tego nie było. No, naprawdę uwierzcie mi, że nie byłoby tej aplikacji, gdyby nie mój brat, także możemy, Jacek, wrócić do studia, dziękujemy Wam. Już zamykam aplikację. Wielkie brawa, wielkie brawa. Drodzy Państwo, gdziekolwiek jesteście dzisiaj, gdziekolwiek nas dzisiaj słuchacie w tym momencie, nawet jak jesteście na pokładzie ZRM-u, bijcie brawo chłopakom. To, co oni zrobili, to, co pokazali, to, co też piszecie w komentarzach. Ja najczęściej mam gęsią skórkę, kiedy słucham muzyki, a dzisiaj mam ją, kiedy słucham o takich rzeczach. Panowie, życzę Wam tego, żeby w przyszłości ponad 1600 zespołów ratownictwa, gdzie zasiada tysiące ratowników medycznych na co dzień, żeby te osoby korzystały z tych rozwiązań. Dostęp do wiedzy poukładanej, tam gdzie liczy się również czas, kiedy dojeżdżamy do pacjenta i mamy kilka chwil, żeby się upewnić, skontrolować naszą wiedzę, zrobić cross-check, to jest coś niesamowitego. Bardzo Wam za to dziękuję i to jest wspaniała perspektywa na 2025 rok i żyjąc w erze cyfryzacji, rozwoju,
aplikacji, tego wszystkiego, co nas otacza. Książki nadal z pewnością pozostaną naszym głównym źródłem informacji, jak już powiedział, drodzy Państwo, Igor, bo stamtąd bierzemy naszą wiedzę, ale z pewnością zarówno takie efektywizowanie naszego działania w medycynie przedszpitalnej powinno polegać między innymi na wykorzystaniu przemyślanych urządzeń, wartościowych rozwiązań, a z pewnością od dzisiaj w zaminowanym terenie takim będzie. Brawo od pani Patrycji, wspaniała prezentacja. Jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni, drodzy panowie, że to dzisiaj się podziało, ten 16 stycznia 2025 roku z pewnością przejdzie do historii. No dobrze, drodzy Państwo, zachęcam do zadawania pytań już za moment, ale ja zadam kilka. Nie będą pewnie padały nazwiska, drodzy panowie, ale bardzo bym chciał, żebyście przynajmniej powiedzieli, ile osób w tej części testowej otrzymało aplikację, że mogli ją sprawdzić na żywo w trakcie swojego praktykowania. Dajcie kilka takich informacji stricte statystycznych. Chodzi Ci o powód interwencji, tak? Nie, mówimy o tych superbrokerach, którzy używali, testerach te aplikacje. Czy to była 1, 5, 10 osób? No, grupa testerów jest 15 osób i to z czego to są ratownicy z takim doświadczeniem od 10 lat wzwyż. Też zależało mi na takiej rzetelnej opinii, żeby to faktycznie też do nich trafić. No i z tego, co widziałem, z tego, co słyszałem, jak to przedstawiali, no to też im bardzo dziękuję za właśnie cenne uwagi dotyczące wyświetlania, bo w takim pierwszym, takim technicznym właściwie naszym projekcie, to chcieliśmy to zrobić, żeby to było tylko tak jak widzieliście Państwo w tej wersji poziomej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię pionowej, no to właśnie to była ta sugestia od testerów, że no i tak na smartfonach ciężko jest ciągle przekręcać ekran, czytać, doszukiwać się małymi literami, a wersja właśnie pionowa na smartfony no, też robi robotę. No i właśnie Arek, to w sumie dzięki za sugestię, także jako pozdrawiam Cię serdecznie, więc myślę, że no tak to wyglądało. No, dużo się opieraliśmy na temat kwestii techników i no, myślę, że też nie bylibyśmy tutaj w tym miejscu, gdyby nie oni. No, musieli nam dać jakiś feedback, czy zrobiliśmy dobrą robotę, czy to sprostało ich oczekiwaniu, bo student ratownictwa, czy właśnie młody adept tej sztuki, no to dla niego wszystko jest nowe, dlaczego wszystko jest interesujące, ale właśnie dla starych wyjadaczy, którzy już stanowią taki silny trzon tego systemu, no to musi być coś, co będzie przejrzyste, ale jednocześnie na tyle wykwintne, że będą do tego często wracać. Także testerzy byli dobrani tak samo dość selektywnie w tej perspektywie, ale także jeszcze raz im dziękuję. Okej. Jakub, kilka zdań. Jak ta aplikacja, którą żeście stworzyli w porównaniu z innymi narzędziami dostępnymi na rynku, czy w Polsce, czy za granicą, będzie miała w Twojej ocenie z punktu widzenia informatyka nieco większą przewagę nad innymi? Albo dlaczego akurat to rozwiązanie Ty jako informatyk będziesz sugerował do wykorzystywania w codziennej ratowniczej pracy? Cóż, sądzę, że przede wszystkim sam fakt tego, że jest to cała wiedza zamknięta w jednej aplikacji. Nie wymaga jakby łączenia do internetu, dzięki czemu każdy objaw, każdy element w sumie, który został wprowadzony do tej aplikacji jest niezmienny, dopóki oczywiście nie zostanie to zmienione i zaakceptowane przez mojego brata. Oraz główną rzeczą jest to, że wszystko jest ze sobą zazębione. Każdy objaw, każdy element, czynnik ryzyka, choroba się ze sobą w jakiś sposób łączą. I myślę, że to jest główny aspekt, który robi, że tak powiem, największą robotę. Znaczy, ja to też tylko wtrącę się, Jacku, że gdyby taka aplikacja ona była na rynku, to podejrzewam, że zarzucilibyśmy ten projekt. Bo powielać też coś, co już jest, no to jasne. Słabe, no nie? Ale to... Drodzy Państwo, zanim pytania, komentarze, takie algorytmy z perspektywy czasu były tylko w sferze marzeń, a tu na horyzoncie taka perełka. Gratulacje dla twórców. Panie Marku, to już nawet nie na horyzoncie. Wchodząc na odpowiedni link, który za chwilkę pokażemy, wyjaśnią panowie, jak się tym zabrać. To już nie nawet marzenia, to już nie horyzont, ale tutaj rzeczywistość. To już nasz ratowniczy, zaminowany teren jest dla państwa dostępny. Pan Paweł, przerosło oczekiwania, mistrzostwo, wspaniały komentarz. Pozdrowienia z hali gąsienicowej od pana Grzegorza, wspaniale, że jest pan z nami. Pan Norbert również, brawo, ta apka to absolutny game changer w ratownictwie medycznym, brawa.
Kolejne osoby, pan Michał nadal jest z nami i przekazuje pozdrowienia. Dziękuję, Igor, dobra robota, będę polecała studentom, pozdrawiam serdecznie. Pan Robert Kaczmarczyk, panowie, gratulacje, ogrom włożonej pracy, najserdeczniej również pozdrawiam. I śląski sanitariusz, były gość NT Live, Tomasz Zaborowski, czapki z głów. Piękna prezentacja, Igor, i tej wersji się będziemy, drodzy Państwo, trzymać. Mamy godzinę 21:00. Gdyby ta audycja była wysłuchiwana przez nowe pokolenia ratowników medycznych, informatyków i dziennikarzy, to właśnie dzisiaj 105. odcinek NT Live ma miejsce, tak więc nie wrzucajcie tego za głęboko do archiwum, bo myślę, że będzie do czego wracać nawet po latach. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, działo się w trakcie naszej prezentacji ogromnie dużo. Jestem przekonany, że te pytania, które w tym momencie się pojawiają, odpowiedzi będą dla Was bardzo atrakcyjne. Roman napisał, czy polecacie tę apkę studentom pierwszego roku? Czy jest to za wcześnie? Chyba Igor trochę powiedział, że trochę tej wiedzy medycznej trzeba mieć. To znaczy właściwie opisy zawarte w tej aplikacji, one są na tyle proste, że jeżeli mamy już podstawy z tego ratownictwa, właśnie tak jak na pierwszym roku, czyli właśnie jakieś zarysy postępowań ratowniczych, czy właśnie jakieś elementy już farmakoterapii, no to myślę, że można już się powoli do tego przymierzać, zwłaszcza też, że na drugim roku zaraz wpadają takie przedmioty jak choroby wewnętrzne, chirurgia, później jeszcze tak samo ginekologia, położnictwo, neurologia, także no wszystko. Te, które są w tej aplikacji, no to one są tak samo dostępne właściwie dla każdego, czy to początkującego, czy to już, tak jak mówię, zaawansowanego. No i to, co mówię, pod kątem studentów, jeżeli ja bym był studentem, jeżeli ja miałbym taką aplikację, to ja z tą aplikacją, idąc na wykład do jakiegoś, do wykładowcy, do instruktora, do trenera, to ja mogę tworzyć sobie notatki z wykładów, z ćwiczeń, czy z symulacji w wygodnym miejscu, do którego ja mam zawsze wgląd. No, to może nawet zastąpić zeszyt, czy nawet jak ktoś tam notuje na laptopach czy na tablecie, zawsze można sobie robić takie notatki właśnie w tej aplikacji. No, moim zdaniem, znaczy ja nie miałem takiej możliwości, gdybym może miał, to bym na pewno tak robił, także no często do tego wracam. No, wracam w pracy, wracam w domu, dzieje się, działa przede wszystkim. Trzymamy kciuki za Romana, on niebawem, od wielu lat wiele lat temu przygodę swoją rozpoczął z ratownictwem taktycznym, a teraz wchodzi jeszcze głębiej w ratowniczy świat. Romek, trzymam za Ciebie kciuki, nie będę za dużo na antenie mówił o Twoich prywatnych sprawach, ale pamiętaj, cała NT Live i cały zespół jest dla Ciebie, więc jak czegoś potrzebujesz, to stary, wal jak w ratowniczy dym. Dzięki, że jesteście, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, że nas pozdrawiacie. Mam nadzieję, że kolejne osoby nas będą tutaj odwiedzać. Pytanie od pana Marka. Czy będzie wersja na iOS? Tak, to jest bardzo częste pytanie, z którym się spotykaliśmy. Właściwie to właśnie po kolejnych etapach, kolejnym etapem po dodaniu pierwszych aktualizacji będzie stworzenie wersji dla iOS. Będzie oczywiście też wersja na komputery, żeby aplikacja była oczywiście dostępna w jak największych możliwościach. Cudownie, wspaniale. Zachęcam do zadawania kolejnych pytań. Dziękuję panie Marku za aktywność. Po raz kolejny się wyświetlił pański profil. Mirela Motyka, jedna z reporterek NT Live, naszego fantastycznego zespołu. Mirelo, wspaniale, że dzisiaj jesteś z nami. Pytanie, czy przewidujecie uzupełnienie apki o wytyczne ERC, schematy postępowania pod ręką mogą być użyteczne? Tak, oczywiście, tylko że czekamy na oficjalną wersję podręcznikową wytycznych. Tak jak mówię, muszę mieć twardą, to wprowadzę na pewno do swojego piśmiennictwa i na pewno będą zmiany, na pewno będzie, jeżeli jest sytuacje szczególne w zatrzymaniu krążenia czy stany nagłe, no to na pewno, jeżeli się zmieni dawka adrenaliny powiedzmy w reakcjach anafilaktycznych czy we wstrząsie anafilaktycznym, zostanie poprawione. Jeżeli powiedzmy będzie inne postępowanie w przypadku dawkowania adrenaliny w innych stanach, czy będzie powiedzmy będą dodawane inne leki, amiodaron w innej formie, na pewno to będzie dodane. To ta aplikacja, tak jak też powiedziałem, ona będzie się rozwijać z duchem czasu i będzie cały czas aktualizowana o nowe wytyczne. Ta aplikacja, tworzenie tej aplikacji, ona już przeżyła zmianę wytycznych, także w dużej mierze musiałem zawsze cofnąć się do pewnego elementu, który był uzupełniany i nadpisać to czymś nowym, ale podręcznikowym, znowu podkreślam. I w tym momencie jakby, jeżeli zmienią się wytyczne, co
jak dobrze pamiętam, chyba planowane wydanie podręcznika ERC będzie w listopadzie tego roku, no to jak najbardziej, no to myślę, że od wydania podręcznika, gdzie się z nim zapoznam, gdzie go zweryfikuję i na pewno go użyję, no to nawet obowiązkiem moim jako ratownika jest go używać, to na pewno wprowadzę te zmiany tak samo do aplikacji. To jest 100% pewne. Dziękujemy bardzo. Pojawiło się pytanie, na które nie mamy pozytywnej odpowiedzi, pani Joanno, ale należy je przedstawić. Pani Joanna Szaflik jest studentem ratownictwa medycznego. Chciałabym kupić książkę o zaminowanym terenie, ale niestety nigdzie jej nie ma. Może ktoś chciałby odsprzedać. Ja myślę, drodzy Państwo, że za moment to jedna z tych 2000 chyba publikacji, która została wydana. I jaki był nakład? Przypomnij mi proszę go. Około 2000, tak, no około 2000. One nawet nie będą warte jakoś ogromnie miliony złotych, czy euro, czy jakichkolwiek innych walut z punktu widzenia jakości i merytoryki tej wiedzy, która tam została zapisana, bo jak Igor sam powiedział, ona jest już nieaktualna, ale jest to na pewno coś pionierskiego, co przygotował w 2018 roku Igor. Więc jeśli, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, będziecie chcieli gdzieś komuś opylić taki egzemplarz, dajcie znać pani Joannie Szaflik, a może się uda trochę pohandlować. Bardzo dziękuję i to pytanie uważam, że odpowiedź na to pytanie została przekazana. iOS, pytanie o iOS. No to myślę, pani Agnieszko, jest z nami Agnieszka Bok, odnośnie miejsca zakupu, kosztu, wszystkiego za moment, o tym będziemy rozmawiać i bardzo się cieszę, że te kolejne pytania pojawiają się. Pan Grzegorz napisał, przewidujecie w aplikacji możliwość kliknięcia czasomierzy z sygnałem upłynięcia czasu, tych najbardziej popularnych 2 minuty 5. Pytam, gdyż jako ratownik w terenie, na przykład podczas trudnego transportu, często nam to umyka, a skoro już i tak będę wykorzystywał apkę, to niech mnie informuje o newralgicznych momentach. Znaczy, nawet szczerze, Grzesiu, nie założyłem takiego wariantu, żeby coś takiego dodać. No, na pewno jest to do wykonania, tylko że z perspektywy samej aplikacji, samego trzonu tej aplikacji, no to pytanie, bo rozumiem, że potrzeba to do ponownego, do reoceny pacjenta, no to myślę, że na razie w tej chwili nie, bo mamy jeszcze kilka takich ważnych rzeczy, które byśmy w aplikacjach. Może jak już to będą kwestie takie detalistyczne, że jak już będzie stworzony Oj, tutaj się właściwie mój brat próbuje już wygadać. Sorry, dobra. Dalej, dobrze. Fantastycznie. Może być opcja, także Grzesiek, cierpliwości. Pan Fabian, dobry wieczór panie Fabianie, pan Fabian Brewczyński. Czy do objawów chorobowych postępowania planujecie dodanie protokołu FAST? Był taki zamiar, ale dopiero był taki zamiar, ale dopiero po dodaniu dużej aktualizacji. Duża aktualizacja, ona najprawdopodobniej wyjdzie w połowie roku tego, będzie zawierać dodatkowy jeden dział. Tak jak właśnie widzieliśmy te 4 główne kafelki, no to będzie jeszcze jeden kafelek ze specjalnym przeznaczeniem i być może jak już potem dojdziemy do takich elementów, że będzie można dodawać do tej aplikacji zdjęcia i filmy, no to myślę, że jak też się sam zagłębię w to USG, tak jakbym chciał się zagłębić, no to wtedy coś na podstawie własnych doświadczeń, własnych przemyśleń na pewno będę dodawał. No chyba, że ktoś zrobi to wtedy szybciej, no to powielać nie ma sensu, moim zdaniem, bo to też takie, konkurencja musi być, ale musi być zdrowa, nie może być chorobliwa ani zazdrosna, także tutaj z tej perspektywy zobaczymy, Fabian, pogadam o tym na zajęciach. Panie Dawidzie, Dawid zadał nam przynajmniej kilka pytań w bardzo rozległym tekście. Czy panie Dawidzie, byłby pan tak uprzejmy rozdzielić to na 3 chmurki, bo jak to wkleimy, zaraz nasi goście znikną i nie będzie nas widać, będzie to trochę nam utrudniało taki techniczny przekaz dla państwa. Więc gdyby było tak miło z pańskiej strony, żeby pan pociął te swoje pytania na powiedzmy 3 chmurki, małe komentarze, żebyśmy mogli to za moment państwu zaproponować. Tutaj pan Albert napisał, tu nie ma co pytać, tylko kupować. Byłem świadkiem tworzenia tej aplikacji. Trud, wiedza, czas, ogrom pracy. Pozdrowienia z dyżuru w Chorzowie. Pan Albert pozdrawia szanownych gości. Cześć Wojtek. No tak,
Ja już nawet pamiętam, co mi kiedyś powiedziałeś na tym dyżurze, że już cię no dobra, już to już będzie, już poza kamerą. Dzwoni mi się, to ci opowiem. Słuchajcie, jest z nami osoba, którą z pewnością wiele z Was zna, Michał Słomian. Świetny instruktor, świetny medyk, i latający, i jeżdżący na motocyklu. Taki komentarz napisał: każdy tablet w ZRM powinien mieć możliwość instalacji. Wszystko na jednym urządzeniu. Myślę, że takie łączenie, drogi Michale, tych wszystkich rozwiązań w jedną całość, kompatybilną, która działa, która się z sobą komunikuje, która się uzupełnia, byłoby na pewno rewelacyjne i myślę, że to jest przyszłość. Panowie, może Jakub niech się do tego odniesie z punktu widzenia informatycznego. Cóż, nie miałem styczności z takimi tabletami, nie ukrywam, ciężko mi to ocenić. No a to też, ja myślę, że czy na tablecie w pogotowiu, no to jest trochę inna, te tablety, przecież one nie należą do, tak jak zresztą wszyscy wiemy, że one nie należą typowo do ratownika, tylko do urzędu wojewódzkiego, także nawet nie myśleliśmy o tym, czy byłyby jakieś takie rozmowy na temat sprzedaży takiej aplikacji, ale też myślę, że nie wiem, czy szedłbym w tym kierunku. Myślę, że każdy użytkownik, który jest zainteresowany, to nabędzie swój egzemplarz i będzie się w tym swoim egzemplarzu rozwijał, chociaż to, co Michał mówisz, w ogóle to też bardzo budujące jest, bo ile by można materiałów gromadzić na takim jednym tablecie z dyżuru na temat różnych właśnie wskazań. Jeździmy po różnych szpitalach, pacjenta w różnych miejscach, w każdym szpitalu są inne, no mega, w sumie teraz tak to do mnie dochodzi, to jest mega w ogóle pomysł, żeby mieć właśnie w jednym tablecie możliwość nawigacji pomiędzy różnymi szpitalami, różnymi izbami przyjęć. No świetny pomysł, Michał, naprawdę, no jak się spotkam kiedyś w Katowicach, to zbijemy pionę na pewno. Ekstra, bardzo się cieszę. Panie Dawidzie, raz jeszcze bardzo proszę o pocięcie tego tekstu na mniejsze zwroty. Czekaj Jacek, chyba doczytamy. Moment, bardzo prosimy o zachowanie tej formuły, będzie nam po prostu na rękę. Drodzy Państwo, za moment się pojawią te materiały, chcielibyśmy zachować taką formułę, żebyśmy się widzieli. Audycja jest na żywo, jest ona bardzo interaktywna i chcielibyśmy nie chować się za tekstem, który jest od Państwa. Powiedzcie mi proszę, za moment poczekamy na te pytania od Pana Dawida, one są bardzo ważne, bardzo istotne. W jakim kierunku chcielibyście, jakbyście sobie mieli teraz wymarzyć, zaplanować i to się spełni? Miałaby pójść teraz ten cały proces, tak jak pięknie to powiedzieliście, własnego życia tej aplikacji przy pomocy wielu jej użytkowników w całej Polsce, no ale też na świecie. Drodzy Państwo, ja również miałem okazję otrzymać tę aplikację od Igora i również w norweskiej karetce ona się pojawiła. To jak to miałoby wyglądać? No, z perspektywy takiego szerszego rozwoju, to nawet, no to jest temat na pewno, no trzeba byłoby na pewno kilka nocy, to nie można też tak odpowiedzieć tak bez przemyślenia na ten temat. Natomiast myślę, że no jest potencjał. Jest na pewno potencjał w tym, że jeżeli mieć taką możliwość gromadzenia danych, pochodzenia z dyżuru, to jest taka jakby alternatywna wersja tego, co gromadzi SWD, że gromadzą dane na temat ilości wyjazdów, na temat czasu wyjazdu, czasu dotarcia, jak najbardziej, ale też jakby był taki margines, takie miejsce, taki element, gdzie można byłoby gromadzić te takie wizyty najbardziej niespecyficzne, te, które stwarzają najwięcej trudności. Tak jak ja mówię, mi nie jest się wstyd do tego przyznać, że dla mnie trudną wizytą jest inne złe samopoczucie, bo jeżeli, tak jak ktoś już niektórzy jak już tam są posiadaczami tej aplikacji, to ja proponuję właśnie, żeby weszli w tą zakładkę znajdź, wpisali sobie złe samopoczucie i zobaczą, ile tam jest chorób, które mogą o tym złym samopoczuciu świadczyć, a podkreślając, że tam jest tylko 400 parę chorób, to nie są wszystkie choroby. Także to też każda choroba może mieć inny obraz kliniczny, że to, co jest w literaturze, no to jest ujęte z literatury, ale przecież powiedzmy, no tak jak w przypadku, nie wiem, Jacek, nie wiem, czy masz na przykład, albo czy ktoś ma zgagę, no to przecież może powiedzieć, że mnie boli w klatce piersiowej. To nie jest pieczenie, tylko ból i już do tego pojedziemy z perspektywy ratownictwa, gdzie, no, ale to też statystyka, no, zapalenie, reflux jest typową niekardiogenną przyczyną, najczęstszą w bólu w klatce piersiowej. Także on całkowity, ale jeżeli wracając do tego tematu, mieć miejsce na gromadzenie takich danych, świetny pomysł. Mówię, Michał, rewelacja. Mało tego, drodzy Państwo, nawet nie musi być bezpośredni ból zamostkowy, nawet już dyskomfort w klatce piersiowej będzie postrzegany jako nagły stan, który może
sygnalizować o czymś złym. A dla Jakuba, Jakub, a jak ty jako informatyk od tych wszystkich bardzo mądrych rzeczy wyobrażasz sobie i chciałbyś bardzo, i gdyby się to miało spełnić, to jak sobie marzysz, żeby ta aplikacja się rozwijała? Cóż, to jest ciężko, faktycznie to jest bardzo ciężkie pytanie do odpowiedzenia, bo wiadomo, żeby ta aplikacja z pewnością pomogła wszystkim użytkownikom, ale to zbyt proste do opowiedzenia. Zgaduję, że trzeba po prostu będzie w tym uwzględnić jak najwięcej nowych funkcji, jak najwięcej nowych paneli, jak najwięcej aktualnego tekstu, który to będzie właśnie wprowadzony jak najszybciej będzie się dało. Oczywiście postaramy się zrobić to z bratem, żeby to miało jak najlepszy wygląd, żeby to jak najlepiej się prezentowało. Myślę, że tyle wystarczy. No, a to bardzo ważne, to co powiedziałeś. Tak więc ja już wam powiedziałem dzisiaj przed rozpoczęciem naszego spotkania, jestem z was dumny jako z zespołu. Nie tylko dlatego, że jesteście braćmi i współpracujecie z sobą, ale stworzyliście dwuosobowy duet, który wsparliście się innymi pozostałymi, ale to właśnie na waszych barkach powstał ten trzon, ten filar stworzenia czegoś wielkiego i bardzo mi tym imponujecie. Pojawiło się w końcu nasze pytania, od pana Dawida pytania. To pierwsze jest podobne jak było wcześniej. Czy jest planowane poszerzenie aplikacji o nowe kategorie i nową zawartość, na przykład o wytyczne i postępowanie EREC, ITLS i tak dalej, po algorytm postępowania i dodatkowe narzędzia ratownicze, na przykład o tabele, ściągawki, schematy. Panie Dawidzie, proszę poczekać chwilę poczekać. Dobrze, świetnie. Panie Dawidzie, kolejne pytanie. Czy macie zamiar sprawić konkurencyjną dla innych aplikacji ratowniczych, które są obecnie dostępne na rynku? Po poszerzeniu aplikacji o podobną ich zawartość, czy zostajecie przy pierwotnej wersji i kształcie aplikacji? No, myślę, że aplikacja z pewnością będzie się rozrastać, bo jak wiadomo, jak ktoś będzie miał jakiś ciekawy pomysł, zgłosi to nam, to z pewnością będziemy próbować to dodać. Oczywiście, jeżeli to Igor uzna za słuszne, żeby coś takiego zrobić, ale z samego jakby zamysłu konkurencji, to z pewnością nie chcę, żeby to było tak odbierane. My po prostu jakby staramy się stworzyć produkt, który ma pomóc jak największej ilości ludzi. Ale też zobaczcie, że te aplikacje ratownicze, które one już są na rynku, że to są bardzo dobre aplikacje w ogóle, ta nawet, która ten Paramedic Checklist od kolegi z pracy, właściwie jeszcze z uczelni, jak się znamy, pozdrowienia Jacek. W każdym razie to jest dobra aplikacja i to ja nie uważam naszej aplikacji za konkurencję dla nich. Ja uważam, że ta nasza aplikacja to ona szczerze, jeżeli ja mogę się teraz do tego przyznać, my nie zakładaliśmy, że w tej aplikacji będzie postępowanie ratownicze i farmakologia. Farmakologia, ona jak wygląda w tym kształcie, jak jest teraz, to ona miała zawierać tylko opisy leków i wskazań, w które te leki mogły być dodane. I tyle. I to miało być tylko tyle właściwie. Że to miała być taka bezpośrednia ciągłość tej książki, która była wydana, że ratownictwo, które tutaj zostało dodane, to ona, ja myślę, że to jest tego takie podsumowanie, żeby też dla mnie było wejście w ten zaminowany teren, bo postępowania są różne, to co mówiłem też wcześniej, adekwatnie do literatury, którą się czyta. I ja myślę, że każdy użytkownik, który zobaczy, powie, że tu się zgadza, tu może być różnie. Dlaczego różnie? No bo mamy dostępne taką literaturę i taka jest nasza baza danych. Jeżeli ktoś używa innych, jak najbardziej, najbardziej tak samo robi poprawnie. Można się wtedy z nami skontaktować przez odpowiednią zakładkę, która jest tak samo ujęta w tej aplikacji jako kontakt z nami, napisać: ej chłopaki, mam fajną książkę, w tej książce jest inna dawka leku, weźcie sobie przejrzyjcie, nie ma problemu, na pewno to zrobimy. Także w tej kategorii ja bym uznał tą aplikację nie jako konkurencję, ale uzupełnienie tego, co już jest. Bo mi zależało na tym, żeby rozwinąć się w wiedzy medycznej, żeby to było na zasadzie nie suchego standardu, suchego schematu, że ty masz podać deksamen w astmie, bo tak jest napisane, tylko dlaczego masz podać deksamen w astmie, żebyś zrozumiał ten mechanizm, czemu ten deksamen i z czym się wiąże podanie tego deksamenu w innych okolicznościach, prawda? Poza tym ile jest takich sytuacji, że podręczniki czy artykuły naukowe przeczą sami sobie. Na przykład, i to nie uważam, że to jest jakiś wewnętrzny ich konflikt, tylko że popierają się różnymi danymi naukowymi. No powiedzmy wytycznych ERC, adenozyna 6, 12, 18. Ja mogę podać 3 przykłady publikacji, gdzie jest 6, 12, 12. Mimo nawet tych pacjentów, którzy zażywają przewlekle leki jak powiedzmy teofilina, bo mają astmę albo POHP. No to
rozumiemy się jakby tą zależność, że są artykuły naukowe, które mówią o tym, że przy pacjentach urazowych nie powinno się zakładać kołnierza, a mogę podać kilka sprzed 2 lat, gdzie po zbadaniu głowy i szyi należy założyć kołnierz. I to książki, które są podpisane bardzo znanymi nazwiskami. Ale tutaj nie będziemy cytować, nie będziemy wymieniać i tyle. I czy to uważamy to za błąd? Nie. Uważamy to, że to jest wynik ich obserwacji. Szanujemy, respektujemy. Także otwarty w tym momencie. Dodam do tego jeszcze też taką rzeczywistość, w której się poruszamy, bo tak, procedury urazowe to jedno, wskazania przeciwwskazania to drugie, a przyjeżdżamy finalnie do miejsca, gdzie mają odebrać od nas pacjenta, miejsca przekazania pacjenta. My nie mamy wskazań do tego, żeby, jak wspomniałeś przed momentem, procedury unieruchomienia odcinka szyjnego, a tam osoba decydująca o dalszym postępowaniu mówi: u nas się tak robi, unieruchomiamy. Więc byłoby dobrze, też żeśmy na ten temat rozmawiali, żeby za moment, kiedy będzie w pełni działająca nasza Rada Ratowników, która ureguluje standardy na tle całego kraju, żebyśmy mówili jednym głosem, żebyśmy mówili w Warszawie, w Poznaniu, nawet w waszej małej miejscowości dokładnie tak samo, żeby nie było już dobrych praktyk, że u nas się robi tak, a tam się robi inaczej. W medycynie przedszpitalnej już chyba wystarczy tych dobrych praktyk regionalnych, bo to nie chodzi o to. Tak mi się wydaje. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie od pana Dawida, nawet jeszcze 2. A co z pana wcześniejszą publikacją? Ratownictwo medyczne, elementy badań podmiotowych i przedmiotowych, wstępna diagnostyka najczęstszych dolegliwości z 2012 roku, która jest niedostępna. Czy jej zawartość została przeniesiona na publikację fizyczną i aplikację? Znaczy na pewno część wiedzy tak, bo w dużej mierze właśnie patomechanizmy niektórych chorób, czy objawów, czy czynników ryzyka, one są w dużej mierze literalnie zgodne, ale na pewno nie jest już to ta forma. To na pewno jest bardzo dużo rzeczy nowych dodanych i tutaj nawet jak sam nawet nie pamiętałem, że to było w 2012 roku, ale no ja bym już do tego nie wracał. Jeżeli o mnie chodzi, no wiem, że to tak mówić o swoich jakby podbojach w przeszłości to tak trochę słabo, ale no nie, ja nie polecam już w tym momencie. Już jest coś lepszego, jest coś nowszego i coś, co będzie przynajmniej aktualizowane na bieżąco, że jak ma pan tą książkę, fajnie jako pamiątka, miło mi w ogóle, że pan posiada, ale no jest coś lepszego w tym momencie. Na przykład w zaminowanym terenie 2.0. Pan Dawid jeszcze zapytał, jakie rady zalecałby pan adeptom ratownictwa? To przedostatnie pytanie od pana Dawida. Czytać. Po prostu i się dużo uczyć, jak najbardziej. No właśnie, drodzy Państwo, pan Dawid mnie wyprzedził, bo zawsze my prosimy naszych gości o to, żeby zarekomendowali branżową literaturę. Zatem, drogi Igorze, zarekomenduj za panem Dawidem, za jego prośbą literaturę branżową, którą chciałbyś polecić naszemu środowisku. Proszę uprzejmie. To co do literatury, to na razie nie mogę pokazać. Na razie nie mogę pokazać, bo jest to pewien projekt, który tworzyliśmy też wspólnie z taką większą ekipą. Także też pozdrowienia dla Jacka Wawrzynka, jego ekipy właściwie, też brałem udział w tym projekcie. Książka ukaże się całkiem za niedługo, ale no też jestem zobowiązany jako współautor, że nie mogę takich informacji udzielać, ale warto czekać. Bardzo dużo mądrych głów tworzyło tą publikację. To będzie publikacja książkowa w tym momencie, czyli literatura twarda. Także też się nie mogę doczekać, aż ona ujrzy światło dzienne, bo na pewno z niej się skorzysta. Także... Ale tytuł może paść, bo jest on napisany już teraz na profilu doktora Jacka Wawrzynka i pani nasza sekretarz za chwilkę przekopiuje nawet link, gdzie jest profil Jacka i tam jest napisane, jak już miareczkuje Jacek tę wiedzę, więc myślę, że... Tak. Marketing się kręci. Tak, to jest książka pod tytułem K1, K2, czyli top 50 najczęstszych interwencji pogotowia. To tak można byłoby nawet powiedzieć, że no to w takim razie najczęstszych interwencji pogotowia, no a to Igor, ty masz w aplikacji opisane karty medyczne czynności ratunkowych, to jest zupełnie co innego. To jest zupełnie co innego i specjalnie tak to też wyszło, że to, co jest w mojej działce w zaminowanym terenie, czy schematy opisów tych badań, to jest zupełny, ma inny wydźwięk w publikacji od Jacka i tym się też sugerowaliśmy. Z perspektywy jako opisanie tych dwóch rozdziałów tej książki, to wygląda to zupełnie inaczej i na pewno będzie to zupełnie co innego w tym momencie.
czekając na kolejne pytania, posłużę się komentarzami, jakie w tym momencie padają tutaj pod naszym wydarzeniem. Piotrowski Michał, pan napisał: Igor, uwielbiam cię słuchać o ratownictwie, masz taki bardzo miły komentarz. I pan Piotrowski też napisał: Det är hyggligt att träffa dig. Det tak te samen, Michał, tak te samen, siempe hyggligt. Zatem cieszę się, że jesteście dzisiaj z nami, jest nam niezmiernie miło. Pan M albo pani M, szacun dla was, panowie, czyli student, byłem studentem tego gościa, co pije kawę z garnka i jestem pewny, że bardzo ułatwi to nam robotę i pozwoli na pewno lepiej zdiagnozować pacjenta i mu pomóc. Gratuluję, Igor. Odnieś się do tego komentarza, bo tu pewna teza padła, żebyśmy lepiej diagnozowali pacjentów. Na pewno tak, tylko też, tak jak też wspomniałem, że nasza wiedza dotycząca diagnostyki jest dość bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o ratownictwo przedszpitalne. Nie mamy do tego narzędzi. No, w dużej mierze cała diagnostyka, która się odbywa teraz, to podstawa to są badania obrazowe i badania laboratoryjne. Właściwie także my w diagnostyce różnicowej to jesteśmy to jest naprawdę niebezpieczny grunt, bo błąd, jaki możemy popełnić, ma srogo kosztować, zwłaszcza taki błąd, jeżeli byśmy się decydowali pacjenta zostawiać w domu, zwłaszcza z niespecyficznymi objawami. Dlatego ja zalecam bardzo dużą ostrożność i przede wszystkim bardzo dużo czytać, rozwijać się w tej wiedzy medycznej, bo tak jak mówiłem, że jeżeli znamy chorobę, to znamy tym, czym się objawia. Jak wiemy, czym się objawia, to wiemy, o co zapytać. Także im więcej literatury przeczytanej, im więcej zasobów wiedzy naszej wewnętrznej, to tym bardziej się swobodnie można czuć na dyżurze, chociaż z mojej perspektywy, ja też nie na wszystkich dyżurach czuję się swobodnie. To już nawet nie chodzi o tam kumpli, z którymi się pracuje, tylko sam wewnętrznie czuję respekt przed pacjentem i przed tym, co może mu za chwilę zrobić krzywdę. Także mam coś takiego i chyba mi to nie zniknie. Znam też kolegów z pracy, właśnie Wojtek, pozdrowienia dla ciebie, że też tak masz. Nie tylko ty właściwie, ale to też mi powiedzieli niektórzy, że to jest dobre, że coś takiego się ma i też się tym kieruję. A jeszcze dokładamy do tego, że czujemy respekt przed rodziną pacjenta. Tak, chwilką nasz widz M napisał o tym diagnozowaniu, a Wiktor Kotwica, jeden z naszych ulubionych widzów i słuchaczy, napisał o diagnozie ratowniczej. Ja do tego trochę dodałem albo diagnozie roboczej, ale to też zgadzam się z tym, co powiedział Igor w trakcie dzisiejszego spotkania. Bazujmy, drodzy Państwo, dużo bardziej na objawach, które z erek wychodzą, bo po objawach znacznie można więcej wyłapać albo przynajmniej mniej przeoczyć, niż od razu pacjenta zakwalifikujemy do czegoś, co zostanie postawione, jeszcze ten kod ICD-10 wpisany, za chwilkę IC11. Tak więc to takie dołożenie do tego, co Państwo powiedzieli i goście nasi potwierdzili. To tak zwana pokora. Pani Anna Worek napisała: czy w książce jest coś na temat dyspozytorów medycznych? Chętnie kupię. Pani Anno, dzisiejsza audycja w zaminowanym terenie w Entelife nie prawie już o książce. Przenosimy się do świata cyfrowego, tam gdzie pokolenie Z czuje się najwspanialej. Czy jest dla dyspozytorów medycznych? Nie sugerowałem się tym właściwie, bo dyspozytorzy to, można powiedzieć, to jest jakby taki nasz patron, opiekun na tych dyżurach. Właściwie przecież z perspektywy założeń systemu interwencje, na które my jeździmy, to nie są nasze interwencje, tylko to są interwencje dyspozytorów, my je tylko wykonujemy. Także właściwie często jeździmy na interwencje niespecyficzne, objawy są niecharakterystyczne, trzeba się umieć odnaleźć. Temu służy. Ona służy temu, żeby odnaleźć się w trudnych sytuacjach i wybudować się w tej wiedzy medycznej, tak żeby się czuć w miarę pewnie, w miarę swobodnie. Wiadomo, że to 100% nigdy nie odda tej pewności, ale na pewno jakby część tej wiedzy medycznej w podbudowaniu się na pewno zyskamy. Czy dla dyspozytorów? Myślę, że jeżeli do poszerzenia wiedzy jak najbardziej, do wykorzystania w praktyce codziennej zawodowej, niekoniecznie w tym momencie. Dzięki serdecznie. Pan Michał bardzo nas komplementuje dzisiaj. Napisał po prostu: piękna audycja. Dla mnie, panie Michale, to chyba na jeden z najlepszych komentarzy, jakie padły w ostatnich 105 audycjach Entelife. Bardzo panu za to dziękuję. Bettina była naszą gościnią w Entelife z dalekiego, pięknego, weneckiego kraju. Bettina napisała taki komentarz: muszę przyznać, że ta aplikacja jest
jest idealnym połączeniem ogromu teorii i praktyki od człowieka, który szuka, docieka i skupia się na rozwoju ratownictwa i aktualnych wytycznych. Każdy dbający o rozwój medyk powinien mieć w zaminowanym terenie 2.0 i to nawet napisane z wykrzyknikiem. Dzięki, Bettina. Dzięki, Bettina. Wspaniale. Drodzy Państwo, jeszcze jest czas na zadawanie pytań, jeszcze jest czas na kilka komentarzy. 2 godziny i 30 minut. To nie jest najkrótsza audycja i też nie chcielibyśmy Państwa dzisiaj zachęcać do bicia rekordu, ale wszystko co najlepsze to jeszcze przed nami. Porozmawiajmy o tym, jak pobrać aplikację, gdzie ona się znajduje, jaki jest jej koszt i co my będziemy musieli robić. Co miesiąc coś, czy co pół roku coś, jak to będzie wyglądało z punktu widzenia technicznego. Tak więc może Jakub teraz Ty zacznij o technikaliach. Więc tak, aplikacja jest dostępna obecnie na sklepie Play w cenie 185 zł blisko. Jest to zakup jednorazowy, nie wymaga abonamentów ani żadnych dodatkowych opłat. Jest to oczywiście, może się wydawać, że to jest dosyć spora kwota, ale kosztem tego, że każda kolejna aktualizacja jest darmowa, myślę, że jest to w stanie to uzasadnić. Tak, w dużej mierze ta aplikacja ona będzie rozwijana, na pewno będzie rozwijana, bo jeszcze jedno okno już jest właściwie całe gotowe do aktualizacji, do wprowadzenia, ale jeszcze musimy parę tam elementów do tego pododawać, wyszlifować, żeby to było perełkowe. No i kolejne aktualizacje, takie grubsze, też będą całkowicie za darmo. Myśleliśmy o tym, żeby to było w formie jak DLC, ale nie zgodził się ze mną mój brat, też poparłem go, jak sobie to przemyślałem, że nie ma sensu właściwie. To jest tak, że jednorazowy zakup, tak samo jak byłoby z abonamentem właśnie, że no nie, jak coś posiada abonament, no to ja od razu no nie, fajnie, dziękuję, a jeżeli mam coś, tak jak książkę, że kupię sobie książkę, ja ją mam, ja mogę z nią robić co chcę, właściwie mogę ją czytać gdzie chcę, także nie będzie. Ale to nie jest książka, trochę przeczysz, ale to nie jest książka i sami cały czas mówicie, że to się ma rozwijać i dążyć do doskonałości ratowniczej, ona się nigdy nie wydarzy. I tu Agnieszka pyta o to, czy miesięczna subskrypcja, czy roczny abonament. Wiecie, że bierzecie na swoje barki ogrom pracy przez najbliższe lata? A co robiliśmy, Jacek, do tej pory? Ja tylko zostawiam takie pytanie, bo właśnie ogromnie dużo trzeba będzie tam robić, dbać o to, tak jak o te nasze kwiaty, które trzeba podlewać, przycinać i robić rzeczy. Ja tylko zaznaczam, że tak naprawdę ten czubek góry lodowej jest bardzo, bardzo daleko jeszcze przed Wami i jeszcze musicie się bardzo dużo uzbroić w cierpliwość tę ratowniczą, ale też tę konstruktorską, bo będziecie mieli ogromną pracę związaną z update'owaniem tej aplikacji. To prawda. No i taki jest plan właściwie, że w dużej mierze ilość pracy, którą ma się tak typowo zawodowo czy akademicko, no to ona jest na tyle elastyczna, że w tej aplikacji można cały czas dubać. No, ja mam plan taki właściwie, jeżeli się już mogę tutaj z Wami podzielić, no to co też dodałem, że co 30 dni będzie nowa aktualizacja. W nowej aktualizacji jest planowo dodawanych od 2 do 3 chorób z ICD-10, także w końcu podejrzewam, że jeżeli będę miał wystarczająco sił, no to ja tą aplikację będę uzupełniał tyle, ile się da, czyli właściwie każda choroba z odnośnikami, jeżeli będą zmiany jakichś dużych zaleceń, na pewno też będą one wprowadzane. No ta aplikacja, no tak jak mówię, ona będzie się rozwijać wraz ze mną, a jak się będzie rozwijać wraz ze mną, no to wszyscy użytkownicy, którzy ją mają, będą ją tak samo mieć rozwiniętą. Także też to, co też powiedziałem wcześniej, zalecam do tego, że jeżeli Wy jako użytkownicy macie coś nowego, macie jakąś literaturę, podeślijcie link, podeślijcie właśnie przez kontakt właśnie z tej aplikacji jakieś dobre źródło, jakąś bibliografię i wtedy na pewno przeczytam i dodam to, co jest jakby potrzebne w tej aplikacji. Właśnie możecie wierzyć lub nie, ale ja lubię to robić. I dla mnie to jest akurat frajda, żeby można było przeczytać nową książkę, żeby można było skonfrontować to, co jest kliniczne z ratownictwem. To jest fajne, że można jakby żyć i rozwijać się w tym ciągle, będąc aktualnie, ale w cieniu. Że ja nie chcę mieć transparentności w tym. Mi wystarczy, że ja sobie siądę przy biurku, mam wolną godzinkę, 2, przewertuję sobie 2 rozdziały danej książki. O, tutaj fajna książka z 2025, zdekompensowana niewydolność serca, inna dawka furosemidu. Trzeba wrzucić. Nowa książka, nowa literatura. Także właściwie to jest...
Kolejne pytanie. Czekałem, kto zada pierwszy raz to pytanie i bardzo się cieszę, że zadała to osoba, która jest dzisiaj pierwszy raz z nami. Nie znam tego profilu, nie znam tej nazwy. Brahma EU. Cena dość zaporowa. Panowie, zobowiązują się tworzyć aplikację przez jakiś okres czasu? Jeśli tak, to przez jaki? To może... Tak. Przez taki, póki będę ratownikiem. Okej. Jakub, odnośnie ceny tej zaporowej. Nie pytam, ile tysięcy godzin spędziłeś nad budowaniem tej aplikacji. Znaczy, może ja tylko się wtrącę. Jak ja bym chciał wynająć kogoś, kto by zrobił tą aplikację, to ja bym musiał wziąć kredyt. To tak mniej więcej tak to wygląda. To dla mnie to jest w ogóle absurd i mega szczęście, że mam brata, który to ogarnął właściwie za równy podział. No, to jest, gdyby nie Jakub, to mówię, tej aplikacji by nie było. Także właściwie nawet z szacunku dla niego, czy już nawet nie mówię, ile ja podręczników kupiłem, żeby powstać, ale też z szacunku dla niego i z racji tego, że tyle pracy w to włożył, pracując na pełnym etacie, no to jest to, robił to właśnie długo to robił to wieczorami, czasami do późnych godzin nocnych, należy mu się szacun, mówię, kawał dobrej roboty w ogóle, nie ma w ogóle co ukrywać. Ale Jakub, zostawiam Cię z tym pytaniem, zmierzmy się z tym odpowiedzią na to pytanie z punktu widzenia punktu widzenia informatyka i osoby, która to zrobiła. To jak powinniśmy odpowiedzieć naszemu widzowi? Cena z pewnością wydaje się zaporowa, bo wiem, że to jakby w porównaniu do innych aplikacji, które posiadają podobne funkcje, jest znacznie większa ta cena, ale jednak posiada na tyle funkcji, przynajmniej moim zdaniem, że jest to warte zainwestowania. A co do samego tworzenia tej aplikacji dalej, to ciężko dokładnie powiedzieć, ile będziemy to tworzyć, kolejne nowe rzeczy, kolejne nowe funkcje, ale z pewnością to jest dopiero początek całej aplikacji. Drodzy Państwo, mam do Was taką prośbę. Rzadko kiedy o was coś proszę prywatnego. Przed chwilą Agnieszka napisała, cena nie jest zaporowa, część literatury branżowej jest znacznie droższa. Napiszcie proszę w komentarzach, czy jest cena zaporowa, czy nie zaporowa. Zróbcie to dla mnie. Chciałbym zobaczyć, jakie Wy macie zdanie na ten temat i ten feedback wróci do Panów i zobaczymy, jak to wygląda. Myślę, że mogę Was o to w tym momencie prosić. Pan Sebastian napisał, myślę, że aplikacja wprowadza ratownictwo w całkiem nowy cyfrowy świat. Jest to narzędzie, które stanie się niezbędne w naszej pracy. Gratulacje. Jakub, odnieś się do tego znowu z punktu widzenia informatyka. Myślę, że tak jak w poprzednim pytaniu, tutaj mogę to ponownie powiedzieć, że jak najbardziej jest to znacznie ciekawsze, nie ciekawsze, ale inne pod tym względem, że jest to interaktywne. Każdy element, tak jak było to pokazane, jest interaktywny, można dowiedzieć się znacznie więcej, wchodząc w jeden element i następnie przechodząc w 3 kolejne, które później mogą już się znacznie bardziej jeszcze rozbudowywać. To jest z pewnością coś nowego. Mhm. Pojawiają się już te odpowiedzi, te komentarze i za nie bardzo dziękuję. Jestem przekonany, że to też podniesie bardzo mocno nasze tutaj wszystkie myśli, którymi dzielił się Jakub, że może zaporowa, ale wychodzi na to, że jednak nie. Pan Albert napisał, ta cena to jedynie zwrot kosztów za 8 lat ciężkiej pracy. Pan Michał napisał, nie zaporowa. Pan Norbert dodał, za tyle materiału i wiedzy, który dostałem na tacy, absolutnie nie jest zaporowa. Roman napisał, moim zdaniem cena jest przystępna. Pani Izabela, dobry wieczór. Fajnie, że Pani znowu z nami jest. Cena jest porównywalna do książek branżowych, z tym, że książki same się nie zaktualizują. Patrz interna profesora Szczeklika. Pan Grzegorz, w skali roku wydajemy więcej kasy na mniej użyteczne rzeczy. I Mirela również dodała komentarz. Pierwsze wrażenie, widząc cenę, trochę studzi zapał, ale słuchając o jej wszystkich funkcjach i możliwościach, zdecydowanie nie. Igor Hajduk, cześć Igorze, dobry wieczór. Cena w 100% słuszna. Tysiące przepracowanych godzin, dodatkowo jedna aplikacja tak naprawdę zastąpi nam dużo książek. Zatem to jak będzie z Pańskim komentarzem? Jak najbardziej słowo zaporowe może zostało źle odebrane. Odnoszę się do innych ratowniczych aplikacji, które dawno przestały być wspierane lub mają przedawnioną wiedzę. I tu się z Panem zgodzę, ale jest Pan w jednej z niewielu przestrzeni, która nazywa się Entelife, gdzie jakość ma naprawdę bardzo duże znaczenie.
ale też dla wszystkich wystarczy miejsca. Dla każdego komentarza, dla każdego pytania, dla każdej sugestii. Tak więc bardzo Panu dziękuję, że chciało się Panu dzisiaj wybrać akurat Entelife, a nie Netflixa. Tak więc świetnie, że jest Pan z nami. Ilość czasu poświęconego na zebranie tego w jednym miejscu oraz czas poświęcony na stworzenie programu nie jest adekwatny do ceny aplikacji. Takie coś Wam też, panowie, zostawiam, bo to też jest bardzo ważny feedback, bo jeżeli widzowie i słuchacze tak sami oceniają, to jest coś. Michał, seminarium online jest droższe, a tu mamy coś więcej. Ten komentarz Michała przed chwilą mi się gdzieś minął, ale on był bardzo ważny, tym mi się wydaje. Im więcej wiemy i znamy zagrożenia, tym ciężej zostawić pacjenta w domu. A, B, C, E, D to podstawa. Aplikacja zdecydowanie ułatwi życie. Z ust takiego gościa jak Michał, to naprawdę rekomendacja. I jestem przekonany, że kiedy będziemy pisać podsumowanie audycji, a zrobi to dokładnie sekretarz redakcji pani Jagoda Nowak, to mamy w końcu wspaniałe rekomendacje. Najpiękniejsze, bo pochodzą od naszych widzów i słuchaczy, za co jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Pan Krzysztof... Michał, naprawdę usłyszeć od Ciebie takie słowa to szacun, zaszczyt właściwie można powiedzieć. Dzięki stary, naprawdę dzięki. Nieważne ile, bo i tak warto. Tak więc bardzo, bardzo się cieszę. O, Pan Dawid, dawno Pana nie było. Nie jest zaporowa. Za taką ilość, za taką jakość, aktualizację, plany i możliwości, w tym nakład pracy, czasu, to by trzeba było wydać kilkakrotność tej ceny, porównując literaturę branżową i jej aktualność, gdzie aplikacja będzie aktualna względem literatury. Panie Dawidzie, dostaje Pan dzisiaj naklejkę, dzielny słuchacz i widz Entelife. Tak więc bardzo, bardzo Panu za to dziękujemy. Tomek Zaworowski, śląski sanitariusz, napisał, każdy z tych kafelek mógłby być osobna, każdy z tych kafelek mógłby być osobną aplikacją. Tak sobie to przeczytam, Tomaszu. Tu jakby kompensacja kilku aplikacji w jednym miejscu. Dzięki za ten komentarz. On jest bardzo, bardzo ważny. Kolejne komentarze zaczynają się tu pojawiać i bardzo się cieszę, bo są to też nasi widzowie stali. Pani Magda, dzięki za przyjęcie zaproszenia na Facebooku. Łapka w górę, bardzo jest mi miło. Jestem pod wrażeniem, szanuję Waszą ciężką pracę i zaangażowanie. Aplikacja zapowiada się fantastycznie. Pan Stefan Urbańczyk napisał, witam wykładowcę magistra Żmudka Igora. Cieszę się, że są tu również Twoi studenci i przyjaciele. No dobrze, czekając na ewentualne jeszcze jakieś pytania, czekając jeszcze na jakieś komentarze, chciałbym pomału zbliżać się do finału naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo Was też proszę o to, panowie, żeby po zakończeniu audycji, żebyście weszli w te komentarze i żebyście dyskutowali z naszymi widzami i słuchaczami. I chciałbym też Was prosić, żebyście informowali widzów i słuchaczy Entelife, co tam ciekawego się dzieje, choćby dzieląc się wiedzą i informacjami z naszym zespołem reporterskim. Byłoby nam niezmiernie miło, żeby nasza współpraca dalej mogła się układać tak dobrze, jak w ostatnich tygodniach, za co też jestem Wam bardzo wdzięczny. No ja myślę, Jacek, że wszystkie zmiany, które będą w tej aplikacji, to będziesz wiedział jako pierwszy, bo to idzie już podstawowo właściwie. O literaturze branżowej już żeśmy dzisiaj rozmawiali. Podsumowanie. Podsumowania będą 3. Wasze, moje i myślę, że pani sekretarz napisze podsumowanie swoje, bo mamy pomysł na to, co chcemy zrobić z tym wycinkiem instrukcji obsługi. To zacznijmy od panów. Jakie podsumowanie dzisiejszego spotkania chcielibyście użyć, albo jakie wykorzystać, albo jak ono powinno wybrzmieć w 105. odcinku Entelife? Może Jakub. Dziękuję z Wami tutaj, że mogliśmy się z Wami podzielić latami naszej pracy. Wiem, że część studentów, z którymi mamy zajęcia, z którymi pracujemy razem, czy właśnie koledzy z pracy, czy znajomi, wiedzieli, że taki twór powstaje. Bardzo im dziękuję za to, że zachowali właśnie dyskrecję, że utrzymaliśmy to w takiej fajnej tajemnicy do momentu prezentacji. Fajnie, że też wspieraliście, że byliście jakby też przy tworzeniu tej aplikacji. Także też Wam właśnie dziękujemy też za wsparcie. Także też chłopaki, którzy teraz tworzą już właśnie inne struktury, właśnie jak w tym komitecie, także Michał Kucap, który też właśnie wiedział od samego początku, że ta aplikacja ona będzie miała taki wydźwięk, także Michał, też pozdrawiam Cię bardzo serdecznie.
Dominik, nie wiem, Gałuszka, czy mnie słuchasz, Dominik, także dla Ciebie też serdeczne pozdrowienia, bo bawiliśmy się tym tworem tak samo na wyjeździe w Poroninie ze studentami, także też było fajnie, więc Tomek, także Tobie też dziękuję za wsparcie, za sugestie właściwie, że byłeś tam przy tym, że rozwijałeś to, tak, że też dawałeś takie nowe pomysły do tego, także też dzięki. No właśnie wszystkim nawet, których nie jestem w stanie wymienić, bo dużo tych ludzi było, także wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękuję, no i przede wszystkim Tobie, Jacku, droga Jagodo, że zaangażowaliśmy takie fajne wystąpienie, że wszyscy mogli to tak efektownie sobie zobaczyć, efektywnie ocenić no i co jedynie możemy życzyć, no to z technicznego punktu widzenia, no to przyjemnego użytkowania, jeżeli się zdecydujecie Państwo na zakup i no liczymy na I kontaktu też z nami oczywiście. No właśnie, żebyśmy cały czas byli z Wami na bieżąco i konsultowali się, że z reguły ciężko mam odebrać telefon, ale na pewno odpisuję na wiadomości. Świetnie. Także jeżeli dzwonicie tylko z fotowoltaiką, to nie ma problemu, pogadamy. No tak jest. Jakub, twoje podsumowanie dzisiejszego spotkania, może nawet 8 lat, jeśli tak byś sobie nawet życzył, ale przede wszystkim kilka słów od Ciebie. No cóż, na pewno pragnę podziękować za to, że znaleźliśmy się w tym miejscu. To zasługa w sumie wszystkich, którzy obecnie tutaj są, zarówno brata i w sumie wszystkich, którzy dosłownie teraz tutaj się z nami znajdują, więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Technicznie, prosto. Technicznie, no cóż, no wszystko zostało już pokazane, więc jedynie to czekam na wiadomości. Jeżeli coś będzie do poprawy, to oczywiście postaram się to dodać jak najszybciej. No i będziemy rozwijać. No i cóż, jest to pierwszy raz, kiedy jest taka moja praca dostępna aż tak ogólnie, więc cóż, taki pewne, no, ciężko mi to bardziej podsumować niż takie ogólne zadowolenie. To ja zadam Tobie pytanie w podsumowaniu. Jak to jest zostać w bardzo brutalny sposób wyprowadzony ze strefy komfortu? Gdzieś tam w Twojej przestrzeni informatycznej nagle trzeba było wyjść z tego miejsca, usiąść przed setkami osób. Za chwilkę ten film, nagranie będzie miał setki, jak nie tysiące odsłon. No i jakżeś z tym sobie poradził? Nie było tak trudno. Dobrze jest omawiać coś, co się samemu robiło, nie? No, to jest takie, no zdecydowanie ciekawe przeżycie. W sumie gdyby nie namowa brata, to prawdopodobnie bym wolał być przy telefonie obok komentarze w jakiś sposób, ale... No, dobrze się zgodziłem, przynajmniej było mi raźniej. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, jak oni dzisiaj się ubrali. Jeden biel, drugi czerni. Pod jaką ideologię to podłączyć, to trudno mi powiedzieć, ale już nie będziemy dorabiać tutaj. Podsumowanie może też od naszych słuchaczy. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za całą serdeczność, od zawsze zaszczyt Cię znać i z Tobą szkolić. Pan Dominik, przepraszam, Gałuszka, napisał taki piękny komentarz. Pan Stefan dodał, kiedy myśmy się uczyli, magister Igor pracował ciężko na swoją pracę, ale dużo pytał, a zarazem tłumaczył. Prosił, aby być cicho, ale mówił, że będzie robić to konkretną robotę. Tak więc bardzo za to dziękujemy. A pan Piotr napisał w swoim podsumowaniu, w przyszłości można by wprowadzić aplikację, może język angielski, aby ta aplikacja była w takim dostępna, żeby może inni użytkownicy mogli korzystać ją z zagranicy. Pozdrowienia z dyżuru w Częstochowie. Panie Piotrze, dzięki. Co Wy na to? Bo to taka ciekawy pomysł. Myśleliśmy o tym też, ale to ryzykowne bardzo, bo my pracując na standardzie, można powiedzieć, wewnątrz kraju, ciężko byłoby odnaleźć się do literatury, która jest typowo zagraniczna, na której pracują właśnie w innych krajach. Znaczy, to potencjalnie jest do zrobienia, ale nawet jakby to polegało, żeby to pod względem tłumacza przysięgłego przetłumaczyć każde to słowo, to mogą się nie zgadzać standardy, definicje, procedury, opisy objawów. No to jest, trzeba byłoby ją zacząć tworzyć od samego początku, adekwatnie do kraju, w którym byśmy się znajdowali. No Jacek, no, najlepszy jest Twój przykład, że macie troszeczkę inny system, to jest on inaczej zbudowany, inaczej on funkcjonuje. Faktem, że to, czy pacjent ma zawał serca w Polsce, czy w Norwegii, czy w Anglii, no to jest ten sam właściwie, ale może być inna definicja tego zawału, może być kwestia innego postępowania, inne może być nazewnictwo. Ja to nawet też spotkałem się z takim artykułem, że w ogóle używanie eponimów medycznych, jak powiedzmy zespół Gilberta, czy jakieś właśnie, czy tego typu właśnie objawy oponowe, objaw Kernika, objaw Grudzińskiego, to w niektórych krajach one są całkowicie nieznane.
że to mogą być eponimy medyczne, które są tylko lokalne, dlatego przetłumaczać je bezpośrednio na dany język byłoby mega ryzykowne i mogłoby wprowadzać bardzo dużo zamętu w takim środowisku, chociaż podejrzewam, że może nie zamętu, po prostu aplikacja by została na zasadzie odsunięta na bok i bez żadnej rekomendacji, bez żadnego zalecania, także ryzykowny grunt, znaczy ja osobiście na tą chwilę bym nie wchodził, ale jeżeli ktoś ma taką możliwość, czy coś takiego, żeby stworzyć albo zawiązać, no to trzeba robić po prostu, jak ktoś ma pomysł, możliwości. Zachęcamy. Może ktoś ma ochotę. Czy po norwesku, czy po angielsku. Drodzy Państwo, najważniejsze, żebyśmy robili dobrą robotę, jak to mówi nasz redakcyjny kolega Marcin Biorczyk, kropla drąży skałę i żebyśmy robili dobre ratownictwo. Jestem przekonany, że właśnie czymś takim, co dzisiaj ujrzało światło dzienne w takim oficjalny sposób, piękniejszego unboxingu chyba nie można było sobie wyobrazić, to tak się będzie działo. Będzie miało to taki wielki wpływ na rozwój tego, co przed nami. Bo wiadomo, że wszystko, co najlepsze, to właśnie jest jeszcze przed nami. Podsumowaniem naszej pani sekretarz jest informacja taka, że niebawem, w bardzo krótkim czasie pojawi się ten wycinek informujący, jak należy się aplikacją posługiwać. To będzie zapisane w naszych mediach społecznościowych. Będzie nam bardzo miło, jeżeli Państwo będziecie to udostępniać, powielać w tych miejscach, żebyście w zaciszu swoich pokojów, dyżurek, zespołów wyjazdowych moglibyście posłuchać tego, co dzisiaj Igor Żmudka i Jakub Żmudka dzisiaj Państwu na ten temat opowiedzieli. W 105. odcinku NT Live. Panowie, raz jeszcze dziękuję za Waszą obecność, dziękuję za Wasze zaangażowanie, trzymam kciuki za dalszy rozwój Waszej wspaniałej kariery. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, audycja została zrealizowana przez naszą sekretarz redakcji Jagodę Nowak, której bardzo serdecznie za to dziękuję. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a to był, jak już wspomniałem przed momentem, 105. odcinek NT Live. Zachęcam, zapraszam, śledźcie nas w naszych mediach społecznościowych i napiszcie w komentarzu, czy robić dalej tę robotę ratowniczą. Wydaje mi się, że chyba warto spróbować coś napisać. Wszelkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Dobranoc.